Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. No dobrze. Czy to się już nagrywa, proszę pana? Czy jeszcze nie? Tak? No. To ja chciałam oficjalnie powiedzieć, że Piotrek powiedział, że nie mogę iść na papierosa. To nie jest tak, że ja na co dzień palę w domu, ale dzisiaj palę. Bo mówię o trudnych, ważnych rzeczach i to wymaga papierosa, a Piotrek mi nie pozwolił pójść. Mam nadzieję, że to puści w tym wywiadzie. A nie mogłeś po prostu zwyczajnie zapalić bez gadania? Właśnie nie, bo ktoś pomyśli, że ja palę w domu, a ja nie palę w domu. No. Wróciłam do palenia we wrześniu 2021 roku. Nie paliłam przez 11 lat przedtem. Więc tak, przestanę palić jak się świat naprawi. Dobrze, Agata. Zaczynamy. Dobrze. W końcu się udało. A zaczynamy od przedstawienia Ciebie, tym, którzy być może jeszcze nie wiedzą, czym się zajmujesz, czym się zajmowałaś. Agata Kluczewska, Zielona Wróżka, prezes Fundacji Wolno Nam, prezeska, założycielka Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Współzałożycielka. No ale może o tym sobie jeszcze później porozmawiamy, bo bez Ciebie tego w ogóle by projektu nie było. Pomagałaś zarówno i uchodźcom z Ukrainy, i uchodźcom, imigrantom z pogranicza polsko-białoruskiego. Tak jeszcze tylko dla formalności dodam, że jesteś byłą członkinią Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, podobnie zresztą jak ja. Czy nie jestem byłą jeszcze, wiesz? Jestem jeszcze w stowarzyszeniu, bo jakby decyzje będą na walnym już podsumowującym 24 rok. Także jestem byłą pracowniczką, ale jeszcze jestem w stowarzyszeniu. Kibicujemy tym, którzy po nas przejęli pałeczkę. No i spotykamy się po raz kolejny na Podlasiu. Tym razem nie z plecakami w lesie, nie przy telefonie alarmowym, który też obsługiwałaś. Agata, co w ogóle takiego się wydarzyło w Twoim życiu, że tam gdzieś z odległego Krakowa pojawiłaś się tutaj, zostawiłaś wszystko, żeby ratować ludzi na pograniczu? Wiesz co, to są jakby dwie rzeczy, które się złożyły na to. Jedna to jest jakby taka bardzo podstawowa. Nazwałabym ją jakąś taką wewnętrzną potrzebą humanizmu, nie? Że po prostu jakby jak usłyszałam o tym, co się tutaj dzieje, to miałam jakieś takie, że to jest po prostu w ogóle niemożliwe w moim kraju, że jakby ja mam znajomych, moja najlepsza przyjaciółka jest półwietnamką i jakby całe życie jakby obracałam się w kręgu takim bardzo otwartym na wielokulturowość, też studiowałam kulturoznawstwo dalekowschodnie. No i dla mnie jakiś taki pomysł, że ktoś nagle utknął na polskiej granicy, to po prostu jakiś, kojarzyło mi się to, że to jest możliwe tylko na jakiś, nie wiem, w jakichś dziwnych, reżimowych państwach, że to jest niemożliwe, żeby tak postępowano z ludźmi
w kraju, który, nie wiem, no na przykład tak jakby wysłał swoich ludzi w tyle miejsc w swojej, że tak powiem, historii, tak? Znaczy wysłał, po prostu ludzie uciekali, tak? Jakby w kraju, w którym się jakby gloryfikuje historię typu 300 mil do nieba, nie? Jakby to jest jakaś taka nasza historia, jakby trochę legendarna, taka obrosła mitem, prawda, nie? Że jakby dzieciaki tutaj, bo źle uciekły, tak zrobiły, udało się, nie? Jakby, że w tą stronę, tak? A tutaj coś, że to jest po prostu dla mnie nie do pojęcia, tak? No i to było jedno, taka niezgoda po prostu, żeby to było robione w ten sposób. Najpierw ci ludzie utknęli, potem wyrzucanie ludzi, nie, jakby pushbacki i tak dalej. I to było jedno, a drugie to było to, że miałam tutaj przyjaciółkę, w związku z tym faktem jakby miałam dostęp do informacji z pierwszej ręki, co było dla mnie bardzo istotne, bo jakby cały ten jakby medialny materiał na ten temat był dla mnie zupełnie nieczytelny. Tak? Jakby nie byłam w stanie zrozumieć, co się właściwie dzieje. Tak? Czy jeżeli oni tutaj utknęli, to dlaczego? Bo jakby w sensie, że zawiodła jakaś procedura, czy to jest czyjaś zła, że po prostu jakby, no bo mówione było o tym, że jakby tu utknęli ludzie. Jakby i co? Utknęli i co? I dlaczego utknęli? Tak? Jakby, bo na przykład, nie wiem, jak w 1938 jakby Żydzi utknęli na granicy polsko-niemieckiej, no to wiemy dlaczego, tak? Bo ani jedni, ani drudzy ich nie chcieli, tak? Po prostu jakby mówi się o tym jakby w tym szerszym kontekście, tak? Że mówi się właśnie o tym jakby, że tutaj była taka ustawa, tutaj były takie ruchy i tak dalej, nie? A co się takiego stało, że nagle ludzie nie mogą wejść do Polski, przecież codziennie ludzie jakby wchodzą do Polski, tak? Mamy otwarte granice, jakby o co chodzi. Więc jakby zrozumienie tego mi zajęło trochę czasu, ale pomogła mi w tym właśnie Kasia, która jakby w Usnarzu była. Kasia Mazurkiewicz. Tak. I też właśnie to, że miałam jakby ten osobisty kontakt, no to sprawiło, że jakby pierwszy raz przyjechałam z protestem matki na granicę, drugi raz z drugim protestem. Tak, pierwszy był w Michałowie, drugi był w Hajnówce, a potem wynajęłam mieszkanie tutaj i wtedy w Białowieży. I pierwsze, czym się zajmowałam, nie czułam się absolutnie osobą, która będzie biegać po lesie i udzielać pomocy humanitarnej. Znaczy, na zasadzie, że gdyby trzeba było, no to jest jakiś taki imperatyw, że to się człowiek nad tym nie zastanawia, tak? Ale jakoś wyobrażałam sobie swoją rolę inaczej. Pierwsze, co robiłam tutaj, jako fundacja, to organizowałam zajęcia dla dzieci aktywistów. To było pierwsze, co robiliśmy tutaj w Centrum Kultury Białoruskiej, w Hajnówce. Wynajmowaliśmy pomieszczenia i tym jakby organizowaliśmy zajęcia, zapraszaliśmy różnych wolontariuszy z całej Polski, którzy prowadzili naprawdę fantastyczne zajęcia artystyczne i trochę było jakichś teatralnych. I w ten sposób też ci rodzice, wiele z tych rodziców miało dzieci w edukacji domowej i nagle jakby oni, zajmując się lasem i ratowaniem i pomaganiem, po prostu trochę zaniedbywali te dzieci, tak? Mieli jakby poczucie, że te dzieci są takie trochę puszczone samopas, nie? I że po prostu potrzebują raz, że tego, żeby ktoś jakby się tymi dziećmi zajął i dał im jakąś aktywność, ale drugie też, że oni potrzebują odpocząć, bo są po prostu zmęczeni po różnych nocnych akcjach, dziennych też i po prostu czasami chcieliby zwyczajnie na przykład odespać, tak? A tu dzieci, potrzeby takie i tak dalej, więc chodziło o to, żeby te dzieci trochę wyciągnąć z tego, żeby nie były też cały czas świadkami tego, co się dzieje. No i od tego zaczęłam. No, a później Stodoła Mirka. A potem Stodoła Mirka, tak. A potem było tak, że zaczęłam, jakoś rozwijała się siatka moich znajomych tutaj. Poznawałam kolejne osoby, zaprzyjaźniałam się. Jakoś budowało się taki rodzaj społeczności, nie wiem jak to nazwać, nie? Takich po prostu jakby, że różnych takich powiązań. No i one coraz częściej już zahaczały o las, nie? I o rozmowy o lesie i tak dalej.
A wcześniej też jakby, no to też jest istotne, że kiedy zaczęłam być tutaj, to też tu zaczął być taki podręczny magazyn, a ponieważ w Krakowie mieliśmy po prostu duże centrum logistyczne, obsługiwaliśmy właśnie jakby stodołę Mirka. To jest jakby ta słynna stodoła, mianowicie jakby do Mirka przychodziło bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo. I no bo to była ta osoba, która jakby swoją twarzą zasygnalizowała, co tu się wydarzyło. Mirek Miniszewski, pisarz, filozof, wykładowca akademicki, tak, mieszkający rzut beretem od granicy z Białorusią. Tak, ja wtedy Mirka nie znałam. To też jest taka śmieszna rzecz. Jakby ja wiedziałam, że istnieje Mirek Miniszewski, ale nie znałam go osobiście i wiedziałam, że on mówi o granicy. I wiedziałam również, że Kasia jakby jeździ z jakimś Mirkiem. I ja nie wiedziałam, że to jest ten sam Mirek. Taki był początek. Że jakby... Jeździ do lasu z plecakami. Tak, że ona jeździ z jakimś... Tak, dokładnie, po prostu, że jakby to Kasia jeździ z Mirkiem. Ja się tego dowiedziałam pod koniec października, że to jest ta sama osoba, w 21, nie? Więc na początku wysyłałam rzeczy do Mirka Miniszewskiego osobno, a do Kasi osobno na paczkomat, które lądowały w tej samej stodole Mirka, bo to był ten sam Mirek, nie? Po prostu jakby, więc to było zabawne. No jakby i chodzi o to, że w pewnym momencie pojawiło się to, że tutaj do strefy jakby nie mogą wejść wolontariusze, nie mogą pomóc. W tej stodole Mirka jest bardzo dużo rzeczy, które wymagają przesegregowania i to, co ja zaproponowałam, to było właśnie to, że jakby my weźmiemy na siebie segregację, czyli żeby jakby podawano adres do nas, krakowski, najpierw do mojego mieszkania, potem dostaliśmy miejsce w Forcie Luneta Warszawska. Olbrzymie, piękną halę jakby, wiecie, zabytkowego fortu, całe piętro, super po prostu, niesamowita przestrzeń. I po prostu my to jakby sortowaliśmy i my przesyłaliśmy tutaj rzeczy, które faktycznie były tu przydatne, także tak to było. No i potem właśnie jak wynająłem to mieszkanie, to część jakby podręcznego tego magazynu też była tutaj i to też jakby nawiązywało jakieś tam relacje, bo ludzie wiedzieli, że stąd coś można wziąć i tak dalej. No i tak to było. Ale jeszcze była historia z twoją wędrówką wzdłuż granicy. Tak, była. Możemy iść dalej i jakby budować na energii wdzięczności, na energii miłości, współczucia i spójności ze sobą. To jest w ogóle tak, że to było... To w ogóle było tak, że to się zaczęło wszystko na grupie Rodziny Bez Granic. I na tej grupie ileś osób pisało o proteście, o marszu. Facebookowa grupa? Tak. I w ogóle Rodziny Bez Granic to była grupa, przez którą to wszystko się jakby, nazwijmy to, rozlało na Polskę, nie? Że jakby to była taka grupa jakby właśnie osób z bardzo różnych miejsc, tak? Że to jakby poza tym, że tutaj się organizowała jakaś pomoc lokalna, to była taka grupa ludzi, którzy z całej Polski patrzyli na to, co się dzieje i też mieli potrzebę coś zrobić. No i na tej grupie jakby ludzie właśnie rozmawiali, że jest potrzebny jakiś rodzaj happeningu i tak dalej, i tak dalej. I rozmawialiśmy sobie o tym, że jakby takim jakby moim marzeniem by było po prostu coś takiego, że po prostu jakby stanął łańcuch ludzi trzymających się za ręce i po prostu jakby wzdłuż tej strefy, granicy strefy i po prostu w tą strefę wszedł. Po prostu, nie? Jakby, żeby pokazać, że ale to jest nasze, nie? Jakby to jest Polska, jakby ja mam prawo tu być, nie? Mam prawo tu wejść. No i oczywiście jakby pomysłów, jakby jak to zrobić i tak dalej, było całe mnóstwo. No jakby oczywiście jak przyszło co do czego, no to jakby one się kończyły tym, że no i w końcu jakby zostawałaś sama. Tak, matki na granicy zrobiły to swoje i ja powiedziałam, że jakby okej, jakby ja pójdę, nie? Po prostu ja pójdę wzdłuż strefy stanu wyjątkowego i jakoś to ogłosiłam w kilku miejscach. Zgłosiło się kilkanaście osób. Znaczy potem jakby najpierw zgłosiło się około 80 osób, potem kilkanaście już jakby było bliżej tego, a potem oczywiście się wszyscy wykruszali.
I wyruszyłyśmy tylko z taką performerką, Moniką Tomaszewską. Ona po prostu takie akcje bierze, po prostu mi się podoba, więc poszłyśmy we dwie z Moniką. Wyruszyłyśmy właśnie z Michałowa po tym proteście. To była też fantastyczna noc, którą spędziłam w tej ogrzewalni w Michałowie, tak? Jakby to przyszłam do panów strażaków i mówię, że ja tu nie mam noclegu w Michałowie, jutro wychodzę na marsz. Powiedzmy, że przez pewien czas gmina oficjalnie prowadziła taki punkt pomocowy, łącznie z ogrzewalnią przeznaczoną dla... Tak, dla osób uchodźczych, tak. Natomiast jakby było też tak, i to tam było na plakacie, tak, że jakby to się wiąże z wezwaniem Straży Granicznej, co zasadniczo jest zupełnie normalną procedurą, tylko akurat jakby w momencie jakby wejścia w życie tego rozporządzenia nieszczęsnego wiązało się z tym, że zostaną wyrzuceni, więc ci ludzie jakby tam nie trafiali ostatecznie. Rozporządzenia pushbackowego. Tak, ale pomysł był taki bardzo zacny, natomiast jednocześnie gmina nie może nie zawiadomić Straży Granicznej, więc jakby no niestety te działania się jakoś znosiły. Ale pomysł był i jakby taka chęć gminy była bardzo duża. No i ta ogrzewalnia w ogóle była super. No i jakby wypróbowałam tam jakby jak ona działa. I tej nocy, w ogóle w nocy został z nami wtedy chłopaki, którzy jakby chcieli zrobić o tym film dokumentalny, Filip i Jędrzej. I Jacek Taran, dziennikarz z Tygodnika Powszechnego, jakby też chciał zrobić materiał z tego... Z twojej podróży. Tak, z tego marszu. A w nocy jeszcze, żeby było ciekawiej, przyjechali po jakiejś akcji Maciek Moskwa z Przemkiem Kozłowskim. I tak poznałam w ogóle Maćka Moskwę. I w ogóle rano śmiałam się, ponieważ było nas dwie dziewczyny, które wyruszały, natomiast fotoreporterów było więcej. Jeszcze przyjechał tam... Z czasem też wiem, że TVN24. Tak, TVN przyjechał, Konrad Borusiewicz był też na naszym starcie i jeszcze ktoś z Polsatu. I potem jakby właśnie jakoś tak było, że na przykład ktoś do nas dzwonił, gdzie jesteśmy w tym momencie, no jakby I w momencie, kiedy mieliśmy wystartować, to też była przepiękna historia, jesteśmy we dwie z Moniką i nagle po prostu jakby podjeżdża samochód i wyskakuje z niego dziewczyna. Mówi, czy to tutaj, czy ten? My mówimy, że chyba tak, jeżeli chodzi o marsz, nie? I ona, to super, coś tam. I w ogóle, i słuchajcie, wychodzi dziewczyna, zamyka drzwi od samochodu, otwiera jakby te drzwi na tylną kanapę i wyciąga dziecko. Jakby jak się okazało później 16-miesięczną Różę i ta Róża z nami szła, po prostu szłyśmy jakby z Asią, która miała ze sobą 16-miesięczną córeczkę i ona szła w tym marszu. To było w ogóle niesamowite. 16-miesięczną córeczka. Miała wózek, miała nosidełko, ale też były momenty, kiedy szła, nie? No jakby to się zrobiło przez to bardzo ciekawe też, bo jakby trzeba było częściej jakby się zatrzymywać na jakiś tam popas, tak, że jakby to też zmieniło nam trochę logistykę, mianowicie jakby zaczęliśmy się wymieniać, że ktoś zostawał i przejeżdżał samochodem jakby do miejsca docelowego w danym dniu, że pomimo, że październik był wtedy bardzo ciepły i piękny, i miałyśmy namioty, tak, ale jakby zdecydowałyśmy się, dopóki jest z nami Róża, no to wynajmujemy kwatery, tak, że jakby nie będziemy trzymać w namiocie. Tak maszerowałyście i głównie to tylko media dopytywały was w trakcie tego marszu, po co idziecie i dlaczego, czy też coś się działo, nie wiem, z mieszkańcami? Z mieszkańcami były różne rzeczy. Przede wszystkim tuż przed udało nam się wydrukować ulotki grupy Granica. To były wtedy te pierwsze ulotki o tym, że pomaganie jest legalne, że można jakby ówczesnym numerem, pod którym można było zgłosić, że się spotyka osobę uchodźczą więc miałyśmy to, ale jakby te ulotki trochę po prostu miałyśmy ze sobą, ale one się jakoś tak nie bardzo przydały. Wieszałyśmy je w różnych miejscach, tam jakby w takich słupach ogłoszeniowych. Natomiast jakby tak, nasz marsz jakby generował takie naturalne jakby rozmowy, nie? I one były bardzo różne. Pod Hajnówką zostałam zwyzywana od
już nie pamiętam, czy jebanych, czy pierdolonych, ale jakichś aktywistek. Ale to pani miała, że tak powiem, jeszcze takie flashbacki z czasów aktywistów broniących puszczy, tak, więc jakby i że ja się jej od razu skojarzyłam, więc tam jakby no właśnie, i że my teraz my aktywiści pomagamy, a tu jakby hordy dzikich, jakieś takie tego typu rzeczy tam wtedy usłyszałam. Przecież ja nic nie powiedziałam, ja poszłam do tego sklepu kupić papierosy w ogóle, jakby w ogóle to nie było tak, że nie wiem, ja ją nagabywałam czy coś, po prostu jakby sam mój wygląd jakby i plecak na plecach to zrobił. To była taka jedna z trudniejszych. Natomiast miałam cudowną rozmowę jejku, gdzie to było? W Kleszczelach, tak. W Kleszczelach dołączały dwie osoby. Potem się zaczęło robić tak, że jakby dołączały osoby na jeden dzień na przykład gdzieś, na którymś odcinku, tak? Więc my pisaliśmy, gdzie jesteśmy i ktoś tam dołączał. I dojechały dziewczyny z Warszawy i ja na nie czekałam, żebyśmy jakby poszły razem. To był z kolei dzień, kiedy właśnie Asia z Różą nie szły, tylko się zatrzymały gdzieś tam, nie pamiętam, w każdym bądź razie i dołączyły te dziewczyny, albo już Asia pojechała wtedy, nie jestem pewna. I ja na nie czekałam pod remizą. Gdzieś sobie siedziałam, obok mnie leżał ten plecak, piłam sobie herbatę z termosu. No i po prostu jacyś państwo, którzy potem mieszkają za płotem, jakby zaczęli do mnie mówić. Najpierw w ogóle zaczęli do mnie krzyczeć, że chyba po angielsku próbowali hello, że coś tam. Ja się obróciłam i mówię, że jakby jestem Polką i można po polsku. Ja, bo się właśnie myśleliśmy, że to może jakiś ten uchodźca, nie? A mówię, nie jestem, nie? Jakby, a gdybym była, to co? No i oni tak jakby takie starsi państwo, to jest taka kwintesencja takiego naszego wyobrażenia Podlasia, czyli ławeczka przed domem, jabłoneczki, jakby starsi państwo, pani w chuście, kurki. Potem się okazało, że własny miód też, pasieka. I no jak się zapytałam, no to oni, no to nie wiem, nie? A jakby ja mówię, no ale jakby się zachował tak jak ja, no to by zaprosili, nie? No i zaprosili mnie na herbatę z miodem i po prostu no, przecudne to było takie, nie? I właśnie jakby opowiedzieli trochę o tych Kleszczelach i o tym, że no właśnie, że to w każdej wsi było tak, że i cerkiew, i kościół, i że po tym, gdzie są umiejscowione, widać, kogo była większość, ale że zawsze jest tak, że jest taka otwartość, że jak na przykład jest święto prawosławne, to katolicy też nie koszą na przykład, tak? I w drugą stronę, że jakby to się w jakiś sposób szanuje, że ktoś tam świętuje. Jakby, i właśnie mi tak powiedzieli, no przecież my wszyscy z tej samej książki jesteśmy, nie? Przecież jakby to, nie? Allah też był też mówi, że Jezus był prorokiem, czy coś takiego. No i właśnie piękna była ta rozmowa, nie? Taka, że po prostu dawała nadzieję. tak, że tu trzeba. Więc to było super. Spotkaliśmy też takiego człowieka, który powiedział, że widział jak ładowali ludzi na ciężarówkę, a to było pod Michałowem i że to w ogóle było w mieście, nie? W sensie, że on to widział na jakimś parkingu, czy coś takiego, więc ci ludzie już jakby wyszli do miasta i ich ładowali na tą ciężarówkę i on próbował jakoś tam interweniować, co się nie udało i jakby w sensie usłyszał tam jakieś niecenzuralne słowa, że ma się tym nie interesować i powiedział im tylko, że uważajcie, Ubecja też myślała, że jest bezkarna, a teraz nie mają emerytur, nie? No i tak sobie myślałam, że jednak ludzie coś widzą, że to jest coś nie tak, nie? Asia, pamiętam, opowiadała mi o taką sytuację w sklepie, że nie wiem jak to wyszło, bo to jakby mnie przy tym nie było i teraz nie pamiętam z tej historii, ale że kobieta w jakiś sposób wyszło, że ona jakby właśnie idzie w marszu, że jest prouchodźcza. Nie pamiętam, czy ona tam coś powiedziała na głos, czy coś w tym rodzaju.
i między alejkami podeszła do niej sprzedawczyni z tego sklepu, złapała ją za ręce i tak za dłonie, a potem się przytuliła i płakała jej na ramieniu, nie? I mówi, że jakby, ale tak w absolutnej ciszy, nie? Mówi, że po prostu ona jakby, to nie jest atmosfera, żeby można było o tym mówić, że ona jakby nie może, nie? Ale ona to tak przeżywa, nie? Miałam taką sytuację jakby w jednej kwaterze, którą wynajmowaliśmy, że pani kobieta zobaczyła mnie i też w ogóle nie wiedziała, kim jestem. To nie jest tak, że ja powiedziałam, bo ja tutaj taki marszu idę i tak dalej. Wynajęłam kwaterę po prostu, nie? Na 4 osoby. To był w ogóle martwy sezon, bo to było przy samej granicy strefy. Więc więc po prostu jakby ona specjalnie przyjechała nagrzać ten dom, bo ona de facto nie wynajmowała, tylko ja zadzwoniłam, bo jakby nie jest ogłoszenia. Ona mówi, nie, w tym roku to ja nie wynajmuję. Ja mówię, ojej, to szkoda, bo jakby ja tak nie bardzo jakby mam gdzie dalej dojść, nie? No ona mówi, nie, to ja przyjadę. Nie? Przyjechała, zapaliła tam wcześniej, wszystko nam wytłumaczyła. Ale nie mieszkała w tym domu, w którym miała tą agroturystykę. I jak ja przyszłam, jak doszłyśmy tam, to już było ciemno. I weszłam, powiedziałam, dzień dobry, to jestem ja, to ja rezerwowałam. I ona tak na mnie patrzyła, ja tak ściągnęłam ten plecak i ona po prostu oparła mi się na ramieniu i też zaczęła płakać. I myślę, Boże, nie? Jakby obca kobieta, nie? Ona jakby nie wie w ogóle, kim ja jestem, nie? I ona zaczęła mówić o tym, że właśnie, że ona wie już nawet o tym zielonym światełku, bo już to już było tak, że wtedy to już było dość rozpropagowane. Kamila zainicjował ideę zielonego światła, czyli domu oświetlonego właśnie tym kolorem, otwartego na osoby uchodźcze. Tak, żeby po prostu jakby też rozpropagować taką wiedzę jakby wśród osób uchodźczych, że to są drzwi, do których mogą zapukać i dostaną pomoc. I ta kobieta powiedziała mi, że ona by tu nawet, no przecież ten dom stoi pusty, ona by go zostawiła otwarty i by zaświeciła to zielone światełko, ale nie może, bo tu, i pokazuje mi dokładnie za płotem zaraz, nie, mieszka taki człowiek, co by od razu doniósł i by tym ludziom krzywdę zrobili, nie? I jakby ona nad tym płakała i płakała nad tym, no więc ja jej powiedziałam, że ja właśnie trochę jakby w toku tej rozmowy, że jakby właśnie ja idę w marszu z taką intencją, żeby o tym rozmawiać i tak dalej. Ja mówię tak, żeby mówić do ludzi, żeby uświadamiać, bo to jest ważne, bo jej się serce kraje właśnie i coś takiego, z czego sobie zdałam sprawę na koniec po tej rozmowie. Ona już potem pojechała, jakby, bo zostawiła nas w tym domu, my tylko rano jakby jej dawałam znać, że już wyszłyśmy i tak dalej. Ale ona powiedziała, znaczy ona mi zdała sprawę z czegoś takiego, dlaczego ona się rozpłakała do mnie. Nie dlatego, że ja byłam jakby po tej samej stronie, bo ona tego nie wiedziała, jak to zrobiła, tylko dlatego, że ona wiedziała, że ja dzisiaj przyszłam, jutro pójdę i my się więcej nie spotkamy. Że to, co mnie przeraziło totalnie, to jest to, że ona jakby nie może o tym porozmawiać tak, jak ta pani w sklepie, ze swoimi. Gdy tego słucham, o czym opowiadasz, to powiem szczerze, że aż samego mnie to wiesz, że ci ludzie mieli szczęście, że ciebie spotkali. Z tego względu, że po prostu taka samotność była wtedy. No jakby dla mnie to właśnie było, jakby ja to zobaczyłam, że jakby ci ludzie nie mają z kim o tym rozmawiać. Czy ja to po prostu, to mnie tak teraz wzrusza, bo ja przypominam, że ja byłem w tym samym miejscu, w którym była ta sprzedawczyni, czy w którym była ta pani, która ci wynajęła ten pokój. To był tak, że po prostu jakby to stąd to moje wzruszenie. Że nałożenie tego stanu wyjątkowego, stworzenie jakiejś takiej narracji, że jakby idą jacyś straszni, przerażający ludzie, nałożenie całego tego aparatu kontroli w miejscu, w którym ścierają się kultury, które jakby nie należało do Polski przez wiele lat, tak? W drugą stronę, gdzie jakby Polska była też kiedyś jakby szersza niż teraz, tak? Gdzie ludzie nawet trudno jest im powiedzieć, kto jest znaczy w sensie, że jakby określają się dwiema narodowościami lub określają się po prostu jako tutejsi. Także jakby w takim miejscu o tak wielkim doświadczeniu jakby właśnie podziałów, czy próby wprowadzenia podziałów, jakby znowu jakby wchodzi następny podział, gdzie ludzie nie wiedzą,
jakby czy mogą mówić o tym, że pomagają, tak? Czy mogą mówić o tym, że jakby nie zgadzają się na to, co jest, tak? Że ludzie boją się, kto na kogo zadenuncjuje. Przypomnijmy, że wtedy też władza, podobnie jak teraz, dehumanizowała Bardzo. Ludzi na pograniczu. 24 na dobę, TVP Ówczesna Info szczuła, zalewała takim błotem, taką nienawiścią też tych ludzi pojawiających się na pograniczu. To docierało do wszystkich. Ci, którzy byli gdzieś dalej od pogranicza, szybciej łykali tę propagandę, a tacy ludzie tutaj, którzy mieszkają na pograniczu, którzy spotykali te rodziny, spotykali mężczyzn, kobiety, dzieci, głodnych, zabiedzonych, zaszczutych, po prostu widzieli zupełnie inną rzeczywistość. I byli sami. I dokładnie było tak, jak mówisz. Jak sam otrzymywałem prośbę o pomoc, ja mieszkałem na innym odcinku pogranicza, a prośba o pomoc przychodziła z Czeremchy, spod cmentarza i ja nie wiedziałem, do kogo się odezwać z prośbą też, żeby ktoś tam pomógł. Po prostu na chybił trafił, pomyślałem, kogo ja tam znam. Kogo ja tam znam. I wykręciłem numer do Basi z Czeremchy, nie wiedziałem, jakie ona ma poglądy. Nie wiedziałem. I to był taki strach, taka niepewność. Ale jak zadzwoniłem i powiedziałem, Basiu, tam jest taki chłopak z Syrii, niedaleko twojego domu. I ona po prostu powiedziała, że pomoże. Trafiłem w 10, ale nie zdążyła dojść do tego chłopaka, bo pojawił się inny mieszkaniec wcześniej na jego drodze, który wydał go Straży Granicznej, a Straż Graniczna wyrzuciła głodnego, zabiedzonego, wychłodzonego uchodźcę z Syrii na Białoruś. Tak, ale i dokładnie jakby to co, jak tu przyjechałam, jak już tu zostałam, czym się zajmowałam, jakoś to właśnie bycie pomiędzy tymi lokalnymi osobami, nie? Takie właśnie wsparcie, że jakby widzimy, jakby, że ja tutaj jestem, ja jestem jakby zdecydowanie jakby prouchodźcza i właśnie jestem taką osobą, do której jakby można mówić, tak? Jakby potem też było fajnie doświadczyć tego, jak zbudowałam pewien rodzaj zaufania do mnie od innych osób, które poznawałam i takie jak kolejne osoby poznają cię z kolejnymi osobami i to jest takie jedno rzucone zdanie, ona też pomaga, nie? Jakby, i że to jest takie... No bo trzeba też powiedzieć tak, naszym widzom i słuchaczom, że tutaj nawet w kręgu aktywistycznym ludzie na siebie patrzyli często wrogo, bez zaufania, bo może to jest jakiś agent, a może czegoś szuka, a może chce nas zinfiltrować, a może chce zrobić karierę gdzieś tutaj. No sam się z tym spotykałem w kręgu aktywistycznym. No, takie były realia. Państwo stworzyło nam takie warunki. Ta pomoc była podziemnym takim systemem. Tak, i ludzie się siebie bali. Zresztą jakby mnóstwo ludzi, których znam, chcieli pomagać na granicy i im się nigdy nie udało dostać tutaj do pomocy, zgłosić na wolontariat. W sensie ich prośby jakby były, jakby nie było na nie reakcji. Tak jakby dużo ludzi miało jakąś taką frustrację z tego tytułu, że jakby no to potrzebują pomocy, a jej nie biorą, a z drugiej strony jakby ten poziom nieufności był taki, że najczęściej jakby osoby, na których bycie tutaj i pomaganie się zgadzano, no to były przede wszystkim osoby, które ktoś znał skądś wcześniej, tak, że ten łańcuch był niestety taki trochę ukryty, ten pomocowy, z tego względu, nie? No, ja też tutaj myślę, że gdybym przyjechała zupełnie znikąd i nie znałabym Kasi, nie byłabym w tym miejscu, w którym bym była, bo nie zbudowałabym, jak sądzę, zaufania, nie? To może tylko przypomnijmy, co w tamtym czasie o nas mówił jeszcze wciąż obecny prezydent Andrzej Duda. Że durnie i zdrajcy? Dzięki postawie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, dzięki waszej postawie, pokazaliśmy tą determinację całemu światu. Broniąc polskiej granicy, broniąc granicy Unii Europejskiej, broniąc granicy strefy Schengen. Mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych,
Polski żołnierz stanął na wysokości zadania. Tak, prezydent mówił o nas i spora część polskiego społeczeństwa tak nas traktowała. Obecnie też Bartłomiej Sienkiewicz mówił o Myślę, że teraz takich jak nawet my, bardziej. że jesteśmy odklejeni od rzeczywistości. Ten rodzaj manipulacji i hipokryzji, jakie środowiska ochrony praw człowieka zademonstrowały w ostatnich 24 godzinach, jest niebywały i tylko potwierdza, że to są ludzie kompletnie odklejeni od rzeczywistości społecznej. Ta narracja zupełnie się nie zmieniła, ale ty przesiąkłaś tym wszystkim i po prostu wiedziałaś już, podobnie jak wiele innych osób, które tutaj są, że ty nie możesz być obojętna, że ty musisz coś zrobić. No i po roku trwania tego kryzysu humanitarnego ja ciebie zobaczyłem po raz pierwszy przy stodole u Mirka. Tak, przy słynnej stodole. Bo wymyśliłaś, że... Nie, to jakby znowu, nie ty. dlatego mówię o współzałożycielstwie. To nie było tak. To było tak, że jakby moja fundacja w międzyczasie ponieważ mieliśmy już naprawdę duże grono wolontariuszy w momencie, kiedy jakby wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Bardzo szybko tam jakby się zorganizowaliśmy i tak się poskładało, że mieliśmy możliwość wynajęcia dużej kamienicy. To była totalnie spontaniczna decyzja i chyba i tylko i wyłącznie dlatego, że jakby właśnie wybuchła wojna i wszyscy byli w jakimś takim szczególnym rodzaju pobudzenia. Się na to zdecydowałam, bo to była decyzja zupełnie byliśmy bardzo małą organizacją, która po prostu jakby sortowała ubrania i wysyłała je tutaj i nagle zaczęliśmy prowadzić ośrodek dla uchodźców olbrzymi na 200 miejsc, który w zasadzie w 3 dni postawiliśmy, a w zasadzie jakby od zera, w sensie to był po prostu pusty budynek podydaktyczny, jakby tylko i wyłącznie z dużymi salami i toaletami. I ta pomoc jakby dla uchodźców z Ukrainy jakby zaczęła płynąć bardzo szerokim strumieniem. I jakby my wykorzystywaliśmy to, żeby mówić o tym, że to nie są jedynie uchodźcy, tak? I jakby w związku z tym faktem, jakby kiedy już jakby światło trochę tej uwagi spłynęło na fundację, zaczęliśmy jakby zbierać donorów różnych, tak? Dla których różne kawałki były ważne. Na przykład mówiliśmy o tym, żebyśmy jedyną noclegownią w Krakowie, która w tych pierwszych momentach kryzysu przyjmowała mężczyzn i przyjmowała osoby, tak zwane osoby kolorowe, tak? W takim sensie, że tego nie było. Noclegownie wszystkie były dla matek z dziećmi, tak? A stamtąd uciekały dziesiątki tysięcy studentów z Afryki, z Bliskiego Wschodu, którzy tam studiowali, bo to jest najtańszy europejski kraj, w którym jakby można było studiować. I dla tych ludzi w ogóle nie było miejsc. I pamiętam, jak zadzwonił do mnie taki pan, że podobno tu jest jakieś miejsce, gdzie można na nocleg. Ja mówię, że tak, ale on ma taki problem, bo on ma 13-osobową grupę, ale połowa to są mężczyźni i to w ogóle wszystko są osoby z Iranu. I ja mówię, no dla mnie to jest żaden problem, nie? On naprawdę, bo jakby to jesteście ostatnią deską ratunku, nie? Po prostu, więc dużo czasu poświęciliśmy na też wprowadzenie tego do naszej narracji, tak, że jakby z Ukrainy uciekają osoby z rosyjskimi paszportami, z Ukrainy uciekają osoby z paszportami z bardzo wielu różnych krajów, osoby właśnie kolorowe, tak, i dla nich nie ma żadnej odpowiedzi. No więc jakby teraz ją stworzyliśmy i wokół nas też się z tego stworzył taki krąg osób zainteresowanych tym, żeby pomagać szerzej niż tylko samym uchodźcom, którzy następnie dostawali status UKR. No i z tego jakby wziął się to, że możemy zrobić coś więcej. Możemy zrobić coś więcej. I jakby przyszedł koniec stanu wyjątkowego i jakby została jakby otwarta cała przestrzeń z powrotem Podlasia. To był lipiec na wakacje, prawda? I
nie wyszła żadna duża organizacja i ludzie po prostu byli totalnie sfrustrowani, że dalej te same osoby robią to samo, bo co prawda wolno już wchodzić na ten teren, ale jakby nie ma komu wejść, tak? Jakby, że żadna duża organizacja nie podjęła się jakoś bycia tutaj, nie? Jakby oficjalnie i niesienia pomocy na granicy, że pomagają w różnych obszarach, magazynowo i tak dalej, ale że tego nie ma. Cały czas jak gdyby i do tej pory Grupa Granica, wówczas też pierwszy rok intensywnie Fundacja Ocalenie, ale to były ale to były zasoby, właśnie, ale to były tak wciąż powiem. te same osoby, które po prostu jakby i tak już jakby nieoficjalnie wjeżdżały do strefy stanu wyjątkowego, a wszyscy liczyli na to, że jak już nie będzie tego stanu wyjątkowego, to jakiś Caritas, który wcześniej jakby tam organizował swój namiot, jakieś organizacje UNHCR, tego, tak, dokładnie, Polska Akcja Humanitarna. dokładnie, że tam wejdą i to się nie wydarzyło. Jakoś tak powiedziałam, że może my byśmy mogli wygospodarować pieniądze na 2 etaty. Na zasadzie tak po prostu dla osób, które jakby nie wiem, straciły swoją pracę i tak będą niosły pomoc, to żeby przynajmniej dostały za to pieniądze. No bo jakby inne organizacje miały jakby odwrotną, też bardzo słuszną politykę, tak? Żeby tutaj przyjeżdżały pomagać osoby, które tu nie mieszkają, nie lokalne. To oczywiście ma sens, dlatego, że to jest totalnie obciążające. Jakby osoby, które tu mieszkają, nie wychodzą z tego kontekstu nigdy, więc to jest bardzo niezdrowe. Stąd mamy teraz dużo przypadków PTSD, ale jednocześnie mnie chodziło o to, że jakby ponieważ ta turystyka tak naprawdę nie ruszyła, ci ludzie jakby potracili tę pracę, to jakby przynajmniej komuś będę mogła zapłacić, będzie miał etat, skoro i tak chodzi do tego lasu i jednocześnie, że te pieniądze, ponieważ zarobi je osoba z Podlasia, zostaną na Podlasiu, czyli znowu jakby ta osoba pójdzie i wydaje w sklepie i tak dalej, że trochę jakby chodziło nam o połączenie jakby wsparcia tej siatki pomocowej tutaj, ale z takim właśnie trochę wsparciem jakby społeczności lokalnej, szerzej, nie? Że po prostu jakby, żeby tutaj włożyć jakiś ruch, coś, czego tutaj nie ma, tak? Nie? Że jakby ta turystyka bardzo słaba i tak dalej, żeby te pieniądze żeby jakoś... tę pomoc otrzymali ci, którzy tutaj mieszkają. Tak, dokładnie, żeby to po prostu w jakiś sposób jakby zgratyfikować te osoby, które niosą tę pomoc tutaj. No najprostszym sposobem wydawało się właśnie zatrudnienie tych osób, bo to daje i ubezpieczenie, i uposażenie, tak? I w jakiś sposób ramy tego ich pomagania, nie? No i jakoś tak w zasadzie myśleliśmy, że to się wydarzy w ramach tych osób, które już to robią i tak dalej, ale zaczął się jakiś taki oddolny ruch i ten oddolny ruch, no to właśnie wylądował ostatecznie w tej stodole Mirka, tak? Że jakby Kasia powiedziała, jak mam jeździć, to tylko z Mirkiem, więc jakby zaczęła rozmawiać z Mirkiem na ten temat. Mirek był najpierw bardzo sceptyczny, potem już trochę mniej sceptyczny. I to były rozmowy, w których jakby mnie jeszcze nie było, tak? W sensie to było takie, że Kasia tam pojechała do Mirka, no i potem jakby spotkaliśmy się wszyscy pod tą słynną stodołą. I To może jeszcze powiedzmy, że też tam był ważną wówczas też osobą, która brała udział w organizowaniu tego, był WED. WED, no oczywiście. Tomek Wertyński, czyli WED, to jest w ogóle osoba, która ze mną po Podlasiu do różnych osób jeździła i z różnymi osobami mnie zapoznawała. To jest jakby osoba, która trzymała taki... Jakby to powiedzieć? Mam takie poczucie, że łączył różne kropki po prostu, nie? Że tu jest jakaś taka grupa, tu są ludzie, którzy działają samodzielnie, tu jest ktoś tam. Jakby zbierał mnóstwo informacji dotyczących tego, kto gdzie pomaga i jak, i łączył ze sobą te osoby. I łączył też taką logistykę typu na przykład jak nie wiem, dzwoniłam do niego na przykład, mówię, że po prostu będziemy mieli taką i taką sumę pieniędzy z kiermaszu. Nie, żeby po prostu się rozejrzał po tych swoich jakby grupach i znajomych, co jest potrzebne, nie? Jakby za 2 dni ode mnie dzwoni kamera termowizyjna. Dobra, nie? I był jednym z tych, tak, i był jednym z tych osób, które była pod stodołą Mirka. Tak, była też Marta, no i Kasia, Piotrek i Mirek. Piotrek Czaban siedzący naprzeciwko.
I Piotrka i Mirka to był dzień, w którym dopiero poznałam tak naprawdę, więc to było w ogóle dla mnie takie wow. I jakby to było niesamowite, bo jednak to dla mnie było tak, że jestem sobie jakąś tam dziewczyną z Krakowa, która pakowała paczki. I że los mój gdzieś tam dużo wcześniej. Wtedy byłaś taka jeszcze grzeczna. Dla mnie. Przez przyjaźń z Kasią jakby los mnie trochę postawił na drodze jej, tej mojej bohaterki, nie? No bo jakby była osoba, która chce pomóc. Dla mnie to było po prostu takie bohaterstwo, nie? Tacy trochę sprawiedliwi wśród narodów świata, nie? I do tego jakby jeszcze te takie tuzy medialne granicy, prawda? Czaban i Mirek, czyli jakby te główne głosy granicy. Jeżeli chodzi o ten kanał Czaban robi raban, to też w jakiś sposób natrafiłaś wcześniej na to, co robiłem, co publikowałam? To było już ci to kiedyś mówiłam i nie wiem, czy chcesz mieć to nagrane. Że jakby tak, ale ja nie wiedziałam, że ty robisz poważne rzeczy. Jak usłyszałam, że Czaban robi raban, to mi się wydawało, że to będzie taki fakt, wiesz. Tak, że to będzie taki tabloid, nie? Przez tą nazwę, więc miałam takie... I dopiero jak mi zaczęto o tobie mówić, czyli jakby poznałam cię od drugiej strony, że jakby to przecież Piotrek właśnie pojechał do Usnarza i tak dalej, to wtedy zaczęłam oglądać. Czyli jakby do mnie to dotarło jakby już... Czyli na początku przez samą nazwę to tak miałam, tak, że po prostu, że to jest tak, że myślałam sobie, że to jest w ogóle jakieś, nie, dokładnie odrobienia hałasu, jakieś niepotrzebne, że jesteś jakimś takim... Natomiast właśnie potem, jak już mówiła o tobie Kasia na przykład, że Piotrek to, Piotrek tamto, no to już wtedy jakby śledziłam, nie? To już był ten moment, jak cię już poznałam, to był już moment, kiedy wiedziałam jakby, kim ty jesteś, co wnosisz, jakie są twoje treści, to już, więc już miałam takie w ogóle wow, nie? Ale dla mnie no to było jakieś takie, ja tu przyjeżdżam po prostu taka wróżka chrzestna, zielona wróżka. Z tym zieloną wróżką to jakby wszystko jest przez Marysię, tak? Bo Marysia jakby... Mirka. Tak, Mirka partnerka w którymś momencie zapytała Mirka, kiedy rozważał całą tą organizację i tak dalej, czy on naprawdę wierzy, że przyjedzie zielona wróżka z Krakowa i da mu pieniądze za to, co on robi. I ja przyjechałam pod tą stodołę, no i już po prostu zostało. Tak, ale trzeba też tutaj zaznaczyć, że tak jak wcześniej zauważyłeś, że Mirek miał obiekcje na początku, później nie? No bo każdy miał na początku z nas obiekcje. Jak to? Podpisać umowę, wziąć pieniądze za udzielanie pomocy humanitarnej. Wcześniej robiliśmy to przez rok za darmo i to budziło jakieś takie Tak, opory, to budziło bardzo wiele obiekcji. Tak. Ale tam był taki jeden argument, który przeważył za tym, że... Tak, że jakby to naprawdę jakby... Możemy o tym powiedzieć, czy nie do końca? Nie, wolałabym nie. Wolałabym nie. Najkrócej rzecz ujmując, jakby jest to, że po prostu jest to źródło, z którego jakby można wziąć te pieniądze i ono jest na to, znaczy, że to najlepsze przeznaczenie tych pieniędzy to jest raz. Może kiedyś nasi widzowie i słuchacze dowiedzą się, co przeważyło. Tak, ja kiedyś myślę, że jak że skorzystaliśmy z tej pomocy finansowej. Jak pozamykamy różne historie, to myślę, że fajnie będzie jakby też o tym opowiedzieć, ale też... Dodajmy, żeby nie było żadnych wątpliwości, że to nie były pieniądze z żadnego nielegalnego źródła. Nie były one ani od Putina, ani od Sorosza, ani z tym rodzaju, natomiast jakby źródło to powinno być jakby jak na razie anonimowe. W każdym razie jakoś tak, te obiekcje były i to były dla mnie w ogóle fascynujące, że ludzie jakby mieli tak, no, że jak można brać za to pieniądze, skoro to trzeba robić z przyzwoitości. Więc sobie myślę, no oczywiście, że to trzeba robić z przyzwoitości, to w ogóle nie przeszkadza brać za to pieniądze. W takim sensie, że jakby w ochronie zdrowia, dawnej służbie zdrowia, tak, jakby lekarz też bierze pieniądze, pomimo że złożył przysięgę Hipokratesa i ma obowiązek ratować życie, czy mu zapłacą, czy nie. Strażnik graniczny, żołnierz. Tak, oczywiście, to jest po prostu jakby, jest to rodzaj faktycznie w jakiś sposób... górski. Tak, służby, tak, nie jest to zwykła praca, jest to praca o charakterze jakby takim, no właśnie służby, zobowiązuje do różnych rzeczy, ale jakby to nie oznacza, że jakby nie można za nią płacić, wprost przeciwnie. Natomiast i to też jakby
I żeby też była jasność, to było od początku wiadomo, że to jest tylko na moment, że to jest przez Tak, pewien że po prostu czas. w tym momencie jakby istnieje taka możliwość, więc w tym momencie po prostu no po prostu jakby warto spożytkować te pieniądze tak. To jest najlepszy sposób, żeby To ich pozwoliło użyć. na sprofesjonalizowanie naszych działań, na to, że mogliśmy zostawić inne nasze obowiązki i normalnie poświęcić się tylko na ratowanie, że tylko na dyżurowanie, na bycie w ciągłej gotowości. Nie, właśnie mnie chodziło o to, że jeżeli jakby będą osoby, które będą zatrudnione i jakby w związku z tym faktem inne osoby lokalne, które tam mieszkają i jakby są wzywane, bo nie ma nikogo innego, żeby gdzieś poszły, będą wiedziały, że na przykład, nie wiem, od poniedziałku do połowy wtorku ma kto pojechać i dostanie za to pieniądze, nie? I że jakby to jest taki czas, że jakby te osoby na pewno nie zostaną wezwane, że mnie chodziło o to, że jakby jesteśmy w stanie zapewnić jakiś wąski kawałek czasu, który jest zabezpieczony przez jakieś osoby i dzięki temu te osoby, które robią to wolontaryjnie, jakby wiedzą, że tego w tym czasie nie muszą, tak? Że ktoś inny to ma. Ja trzymam to pod tym kątem. Absolutnie uważam, że gotowość 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu to jest coś, co jest jakby niemożliwe. Znaczy, I nie powinno być. Tak, tyle, że po prostu wiedzą, co się dzieje dookoła i wiedzą, że Ale nie ma wszyscy żadnego w tym innego byli, tak, systemu. właśnie. Wszyscy To w tym... poza wypracowaniem tych godzin minimalnych cały czas Tak, byliśmy. jakby zawsze jesteśmy wszyscy byli w zasadzie. gotowości, w jakimś rodzaju dyspozycyjności i tak było. Więc ja też jakby od początku mówiłam, że jakby to, jak wy sobie to poukładacie, to też musi zależeć od was, tak? Że dla mnie to jest tak, to Mirek to świetnie określił, że to jest specyficzny rodzaj stypendium, tak? Czyli, że jakby wy coś robicie i jakby ja nie przychodzę tutaj powiedzieć wam, a teraz będziecie to robili jakby 40 godzin w tygodniu, w takich i takich odcinkach czasu, tylko ja mówię jakby w związku z tym faktem, jakby są takie pieniądze, które możemy wam jakby dać w ramach tego, znaczy dać po prostu jakby to jest wynagrodzenie, tak? I natomiast całą formułę swojej pracy wy musicie wypracować, nie? I to jest dla mnie właśnie dlatego, mówiliśmy o tym współzałożycielstwie. Jakby POPCH nie był w ogóle strukturą, która była w jakikolwiek sposób gotowa, czyli jakby to zrobimy tak, tu będzie szef, a tu będzie ktoś tam, a nie, tylko to było tak, że to była oddolna inicjatywa, jakby której kształt wyniknął z tego, kto się zebrał, z jakimi kompetencjami, jakby kto się czuł dobrze w którym kawałku tej pracy i po prostu więc to jest jakaś taka, no to było przepiękne, tak? W takim sensie, że to było To absolutnie też bazowało wspólne. na Nie? zaufaniu. Tak, to było coś absolutnie wspólnego, tak? Że jakby każdy z nas, nie było tych pieniędzy, nie było etatów i wkładał jakby ogromną energię, więc po prostu teraz będzie wkładał tą energię, tylko gdzieś tam jakby też się pojawi potem za wynagrodzenie, ale po prostu to było na zasadzie róbcie dalej to, co robicie, że tu nie ma jakby, a teraz będzie tak, nie? Tylko to było właśnie róbmy to dalej, tak? I dzięki temu, Agata, za co bardzo ci dziękuję, no to w sumie byliśmy jedyną organizacją, która no, zdecydowała się na poszukiwania zaginionych, na poszukiwania zmarłych, na pomoc rodzinom zmarłych, na organizowanie pogrzebów, bo oczywiście różne organizacje, różni, nawet ludzie, którzy pomagali tutaj na pograniczu w momencie, kiedy było wiele zgłoszeń, kiedy był cały czas ten strach obecny, zagrożenie też służbami. Nie wiadomo, co ten PiS wymyśli. Przekonała się o tym Ewa Schmidt-Mendoza, która trafiła na tam bodajże 20 dni do aresztu. Ja słyszałem takie zdania, no zmarłym już nie pomożesz, żywym trzeba pomagać, ale czułem ten ból rodzin, i które tęsknią za kimś bliskim i nigdy wewnątrz POPCH-u, też dzięki tobie, nie usłyszałem, to nie jest ważne, to nie jest ważne, ale ktoś chciał, robił, ktoś nie chciał, tak, nie robił. Dokładnie. Kasia Mazurkiewicz-Bylok tutaj, muszę przypomnieć Kasia to robiła wszystko. ale tak, Wszystko. Ale tutaj z nią, z Karoliną Mazurek na początku to właśnie ta działka
niestety Tak, to dramatyczne, poszukiwania, tragiczne, tak, Kasi jakby śledztwa z opowieści świadków, że pod takim drzewem, a coś tam jakby i wyszukiwanie jakby tras różnych, niesamowite Później rzeczy jeszcze robi. doszedł człowiek lasu, Mariusz, Tak, który potem do nas doszedł Mariusz. Też tą po swoją prostu nieustępliwością. ogar tropiący. Tak, nieustępliwością i też świetnym poruszaniem się po lesie. Tak, Wiele rzeczy. po prostu człowiek, ale naprawdę wręcz z nosem, to człowiek, który potrafi iść na węch, po prostu z niewiarygodną orientacją w terenie, no, po prostu super. Bo ty powiedziałeś o tym, że tutaj jakby przesunęły się też nasze działania, tak, że to było już nie tylko ratownictwo humanitarne, ale też właśnie poszukiwania i tego typu rzeczy. Próby też rozmów, jakby uczestniczenia w całym dyskursie, to też się działo, nie? Mirek się więcej udzielał w ten sposób. Na przykład przez jakiś czas. Był taki czas, kiedy Mirek i tak. też mieliśmy edukować, mówić, opowiadać. Też później doszła jeszcze Urszula Wolfram, która jazdów, muzeum, ludzi w drodze. No więc właśnie, więc to, co chciałam powiedzieć, to, że jakby z perspektywy fundacji to był jakby też element łańcucha, dlatego, że my mając te ośrodki, braliśmy też ludzi z granicy, tak? My mamy podopiecznych, teraz już, tak powiem, usamodzielnionych, tak, w Krakowie, którzy lądowali tutaj zamiast w ośrodkach otwartych na przykład, tak? Albo z leczenia szpitalnego lądowali u nas, tak? Bo to były głównie osoby, które z jakichś powodów jakby miałyby problem z samodzielnością w ośrodkach, tak? Za każdym razem, kiedy udawało nam się napisać do straży i oni nam tą osobę oddawali, to był po prostu wielki sukces, tak? I te osoby przyjeżdżały do nas. I tam też jakby miały dalszą pomoc, tak? W usamodzielnianiu, że dla nas jakby z perspektywy fundacji to było tak, że po prostu znaleźliśmy się w tych wszystkich kolejnych jakby ogniwach tego łańcucha pomocy, więc dla mnie to, że na przykład ty pomagałeś tym rodzinom, też było bardzo istotne. Potem dołączyły do nas dziewczyny z Hope and Humanity, co sprawiło, że nasz telefon alarmowy z mojej perspektywy stał się czymś w ogóle, że byli... No wyjątkowym. Tak, byli absolutnie wyjątkowi, dlatego że my wiedzieliśmy, co się dzieje z tymi osobami za płotem. I ręce mi się trzęsą, jak o tym mówię. I że naprawdę jakby pomagamy kompleksowo. Nie? To było dla mnie takie, że jakby dzięki temu, jakby, że związaliśmy łańcuchem jakby tej fundacyjnej współpracy wiele odcinków pomocy, ponieważ zaprosiliśmy do tego osoby, które były w czymś wyspecjalizowane. Po prostu zgromadziliśmy ludzi, którzy byli profesjonalni w swoim kawałku. Że jakby ja naprawdę nie musiałam nic wymyślać, że to będziemy robili tak, że coś tam. Że to po prostu jakby było tak, że hej, robisz świetną robotę, wiesz jak ją robić, to będziesz ją robić w tym zespole. Czy chcesz? Chcę. No więc tak. I jakby dzięki temu jakby też wymienialiśmy się tymi kompetencjami, tak? Że jakby dziewczyny z Hope jakby nauczyły nas bardzo dużo o tym, jak to wygląda po stronie białoruskiej, tak? Jakby czy twoja działalność mnie bardzo dużo nauczyła w ogóle o procedurach w Polsce, jakby o poszukiwaniach. Też dzięki tobie i twojemu uporowi na przykład ja zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na służby, tak? W takim sensie, że no właśnie jak sama nazwa wskazuje, służby służą, tak? Służą państwa i owszem, ale ja nie jestem jakimś wywrotowcem, tylko jestem obywatelką, tak? I że ja idę i mam oczekiwania, tak? Że jakby ktoś, nie wiem, będzie z nami szukał, tak? Czy ktoś jakby, kiedy przyjdę z osobą uchodźczą, tak, jakby obsłuży nas, tak, jakby wykona te czynności, które należy. Że ja się nauczyłam... Wyjazd na poszukiwanie, czyli wcześniej zgłoszenie też policji czy Straży Granicznej. Tak, no, też... Ludzie się tego bali, tak, ale ja z kolei cisnąłem, żebyśmy byli zabezpieczeni dla mnie, w lesie. Tak, i dla mnie ta legalizacja też była bardzo ważna, tak, że my jesteśmy po prostu jakimś organem, który się zgłosił, który jest w procesie zgłaszania do służb ratowniczych. Zgłaszamy właśnie wjazd do lasu, jakby na akcje ratownicze i tak dalej, że wszystko jakby jest
w jakiś sposób właśnie zalegalizowane. To było dla mnie bardzo istotne, że po prostu mamy ludzi, którzy wnoszą tą wiedzę, jak to zrobić i dzięki temu jesteśmy profesjonalni. To by było super. Tak, staraliśmy się zbudować coś, tak jak mówisz, profesjonalnego. Dużo udało się, mnóstwo rzeczy dobrych się udało zrobić, ale na końcu też my jesteśmy tak naprawdę tylko ludźmi. I Agata, czy udało nam się ochronić samych siebie? Czy umieliśmy zadbać w tym wszystkim o samych W ogóle siebie? nie. W ogóle nie. Jesteśmy wszyscy jakby w różnych stadiach bycia wrakami. I jakby to też bardzo słusznie zauważa Mirek, że jakby taki zryw, na jaki się zdecydowaliśmy, może być tylko tymczasowy, tak? To nie może się stać sposobem na życie, a jakby kiedy mamy do czynienia jakby z 4. rokiem, tak? To jest 3,5 roku tego kryzysu, no to tak zaczyna być tak, że jakby już wielu ludzi nie do końca pamięta, jak było przed, tak? Jak było ułożone ich życie i ten po prostu poziom cały czas pobudzenia nerwów, gotowości no powoduje jakby takie napięcie, tak, że jakby powoduje i konflikty, i powoduje konflikty w rodzinach, tak, powoduje Mówimy teraz o efekcie, ale ja bym, jeżeli mogę prosić, chciał wrócić do tego, co też, do tych bodźców, do tego, co powodowało, że jesteśmy tymi wrakami. I na przestrzeni tych lat, od 2021 roku, to jeżeli chodzi o Ciebie, znaczy nie tylko o Ciebie, ale o taką kumulację różnych emocji, to wiosna, słupki, bycie na alarmówce, odbieranie mnóstwa wiadomości od ludzi proszących o pomoc, dramatycznych, ze zdjęciami, z filmami. Później właśnie też to wy wymyśliłyście, dyżury przy płocie, przy murze, żeby obserwować to, co się dzieje po drugiej stronie. Ja to tak powiedziałam w skrócie, a gdybyś mogła się w to tak wgłębić i powiedzieć, jak to wyglądało wtedy z twojej perspektywy, co to były za emocje, co to się wtedy wydarzyło, też kontakty w lesie z wojskiem. Wiesz co, z tymi słupkami było tak, to się zaczęło z powodu jednego chłopca, który 2 lata był w podróży. 2 lata był na Białorusi. I to był taki straszliwie uparty, wtedy 16-latek z Egiptu. I on próbował przejść ileś razy, był wyrzucany ileś razy. Dziewczyny właśnie z Hope and Humanity miały z nim kontakt na bieżąco. I podały mu też numer na naszą alarmówkę, bo jakby on wiedział, że w momencie, kiedy znajdzie się po stronie polskiej, ma się do nas odezwać. I że my udzielamy pomocy, więc no oczywiście on się kilka razy znalazł po stronie polskiej, został wyrzucony, pomimo tego, że na telefonie miał napisane już nawet po polsku od dziewczyny z Hope and Humanity, że jest osobą nieletnią i że prosi o ochronę. I go wywalali z tym i zniszczyli mu telefon. I on jakby uparcie, on pamiętał numer do nas, nie wiem, czy miał gdzieś zapisany, czy po prostu z pamięci, ale z coraz to nowszych numerów jakby odzywał się do nas i mówił: hej, to znowu ja, George. I to była taka sytuacja, że nie udało mu się udzielić pomocy. W pewnym momencie on zniknął i dotarliśmy do niego, znowu był wyrzucony i zniknął jakby, nie, z radarów. I po 2 tygodniach się odezwał i był gdzieś tam pod płotem. I my stwierdziłyśmy, że jedziemy pod ten płot go zobaczyć i będziemy tam stały i po prostu zmusimy tą Straż Graniczną, żeby go przyjęła, po prostu, bo to jest nieletni. I ja wtedy napisałam pismo do sądu dla rodzinnego w Białymstoku, delegatura chyba tam Hajnówka.
że jest takie dziecko i ono jest jakby bez pieczy i że jakby ja żądam objęcia go pieczą i tak dalej. I z tym, po wysłaniu tych wszystkich dokumentów, jakby poszliśmy tam potwierdzić, że on jest, twierdzić, że jest na ziemi polskiej, czyli że stoi przy samym płocie, na tym metrze polskiego paska za. No i żądałyśmy tam jakby przejazdu Straży Granicznej. Okazało się, że jakby oczywiście tam po drugiej stronie płotu oni za chwilę sobie puścili wici i okazało się, że będą wpuszczać nieletnich, więc jakby zaczęły się tam pojawiać kolejne osoby, zaczęły się pojawiać proszące o pomoc osoby jakby chore, człowiek bez nogi i tak dalej, i tak dalej. I to się po prostu rozwinęło, że jakby nie można było stamtąd iść, bo w momencie, kiedy ktokolwiek znikał stamtąd, w sensie pilnujący tego, to Straż Graniczna mówiła, że tam nikogo nie było po drugiej stronie, że pojechali i nikogo nie było. Więc my robiliśmy tak, że żądaliśmy interwencji, ktoś inny dzwonił, bo pod płotem nie było zasięgu i żądał interwencji i pisał maile, a ktoś inny pilnował, że w momencie, kiedy ta Straż Graniczna przyjedzie, te osoby tam są, tak? I potwierdzamy, że one są i że są na polskiej ziemi. I udało się w ogóle wyciągnąć w ten sposób, naprawdę, po prostu w ten magiczny sposób, że otworzyła się po prostu polska bramka i jakby wpuszczono na polską stronę około 30 osób. Czyli coś przeciwnego do pushbacku? Tak, dokładnie. Bo przez te same bramki, przez które polskie służby wyrzucały i nadal wyrzucają ludzi do białoruskiego lasu, te same bramki otwierały się. Tak. I jakby oni odczytywali te osoby, które my podaliśmy, jakby i te osoby wchodziły do Polski. To jest coś niewiarygodnego po prostu. To było... Oczywiście potem było na przykład tak, że się ścigaliśmy poniekąd, w sensie, że tutaj te dzieciaki były pakowane do aut Straży Granicznej, a my biegliśmy do naszego auta i jechaliśmy jakby za nimi, czy wysiadają wtedy to należało do w Dubiczach faktycznie, czy ich wprowadzają na placówkę, nie? I jakby to było w ogóle niesamowite. Jeżeli mogę też tutaj powiedzieć, bo były też takie historie, gdzie ktoś tam rzeczywiście w bardzo trudnym stanie znajdował się po tej białoruskiej, tam wciąż kilka metrów za tym płotem jest Polska. I tutaj też trzeba oddać Straży Granicznej, że były przypadki, kiedy strażnik graniczny wchodził też przez tę bramkę i też sprawdzał stan zdrowia osoby będącej po drugiej stronie. To wszystko działo się na terenie Polski, żeby była jasność. I się okazało, że tam też są ludzie, że strażnicy graniczni potrafią też postępować w sposób humanitarny. Ale oczywiście decyzje polityczne były takie, a nie inne. Dokładnie. I dość szybko ta bramka się zamknęła. Już tak, i zaprzestano tych praktyk. W drugą stronę I to jest właśnie, jak mówiłeś o tej trudności, to jakby był taki moment, kiedy zaczęły się tam pojawiać młode dziewczyny z Somalii, część z nich nieletnia. I jakby powiedzmy sobie jakby szczerze, jakby żadna kobieta, Somalia jest bardzo biednym krajem muzułmańskim. Żadna kobieta z Somalii nie wyjedzie, bo miała taki kaprys i miała na to pieniądze, ponieważ nawet jeżeli w rodzinie kobiety są pieniądze, one nie należą do tej kobiety nigdy. Czyli kobiety z Somalii, jakby samotne, znajdujące się na polskiej granicy, są ofiarą handlu ludźmi. Jakby kwestia jest tylko i wyłącznie tego, jaki rodzaj handlu to jest, czyli jakby czy one, czy to jest przehandlowane na takim poziomie, że rodzina zapłaciła za jej ten przejazd i ona jakby ma to, nazwijmy to, przynajmniej częściowo spłacone i będzie spłacała tą rodzinę, czy ona będzie sobą i swoim ciałem prawdopodobnie spłacała tą podróż jakby przemytnikowi. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, komu ona będzie to spłacała. Ona nie jest istotą samodzielną, która może zadecydować o sobie. I spisaliśmy 14 nieletnich Somalijek znajdujących się za płotem. I na podstawie artykułu, chyba to jest 260, już teraz nie pamiętam, nie pamiętam, więc nie chcę ale jakby w artykułu jest, w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom jest artykuł, który mówi o tym, że w imieniu osób małoletnich wniosek
jakby złożyć może pracownik organizacji pozarządowej, jakby mającej w celach statutowych pomoc uchodźcom. Ja na tej podstawie złożyłam wnioski za te 14 dziewczynek i one nigdy nie weszły do Polski. Jakby i to było straszne, jakby to była walka jakby kilku dni jeżdżenia w tej z powrotem pod płot do placówki pod płot, dzwonienia do komendanta. Komendant, który odmówił nam spotkania, wysłał jakby jakiegoś tam wicekomendanta, który przyjął w ogóle ode mnie dokument, ten wniosek ich o ochronę jakby podpisał, że przyjął. Jakby mam to, jakby i nic się z tym nie wydarzyło. Kłamał mi w żywe oczy, że tych dziewczyn tam nie ma, nie? Jakby podczas kiedy w międzyczasie, kiedy ja rozmawiałam w Dubiczach, Eliza albo Kasia, albo Maciek, albo Adrian z Ewą, ktoś tam był i te dziewczyny widział, tak? Dalej była sytuacja z Habon, jedna z tych dziewczyn przeszła, spadła z płotu, miała wniosek złożony w Dubiczach, tak? Wylądowała w szpitalu w Białymstoku i w piżamie po prostu z tym paskiem szpitalnym została w kapciach, w klapkach wyrzucona na Białoruś, tak? Czy to był szpital w Białymstoku, czy w Hajnówce? Bo takie zdjęcie było dziewczyny i to... Tak. Mnie się wydaje, że to jest tak, że ona jakby z Hajnówki pojechała do Białegostoku i stamtąd została wyrzucona, z tego co kojarzę. Że miała być... Nie wiem, bo to chodziło chyba o to, że jest właśnie nieletnia. Fakt jest taki, że w szpitalnej piżamie została... Tak, dokładnie, w piżamie, w polarnej misie takiej po prostu, tak? I tak została po prostu wyrzucona, nie? To jakby to jest jedna historia. Druga historia straszliwa z tych samych dziewczyn, jakby jedna z nich spisana jakby też z tym złożonym wnioskiem. Jeden z naszych wolontariuszy, Adrian, był świadkiem pushbacku, w którym ją wyrzucono, nie? Po prostu jakby i otoczył jak kordon wojska. My też dzwoniliśmy wtedy, jakby, że to się dzieje, że pakują tych ludzi. To są ludzie, którzy złożyli wnioski, jakby Adrian miał dokumenty. Nie dopuścili ich jakby on miał nagrane, jak wszyscy krzyczą, że chcą ochrony w Polsce. Ten kordon wojska ich nie dopuścił i wywalił tych ludzi, tak? Jakby ja dzwoniłam na placówkę i mówię, że jest taka sytuacja, że proszę tam o patrol Straży Granicznej, no bo tam są ludzie jakby a tam było samo wojsko jakby przy nich, nie? I ten patrol się tam nie pojawił. Oni pojechali, ale powiedzieli, że jakby zawiozą ich na placówkę. To się nie stało, zostali wyrzuceni na inny słupek. To dzięki waszemu uporowi udało się sfilmować po raz pierwszy z polskiej strony. Pushback nieprzytomnej osoby. Tak. W zasadzie tam są... To, co było pokazywane medialnie, to była jedna osoba, ale tutaj zostały wyrzucone 4. To jest takie najbardziej, że tak powiem, najlepsze ujęcie, bo to było spod samochodu, nie? Więc jakby ta reszta jest taka bardziej, więcej przepychania i są dużo ciemniejsze te ujęcia, ale 4 osoby wtedy wyrzucono z powrotem. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej osobie, ponieważ mieliśmy też taką dziewczynę, która napisała do nas, że została zgwałcona. Gdzie? Za płotem. I przez? Nie potrafiła powiedzieć przez kogo. W sensie jakby to jest też... Powiem wam, ten płot w ogóle, to bycie za tym płotem też mi pokazało bardzo wiele, jeżeli chodzi o jakby jak wygląda cała ta dynamika tego, tak? Że jest ten pierwszy rząd, drugi rząd, że tam się w tle dużo rzeczy dzieje, że to w tle jest armia białoruska, ale wkracza, tak? Wkracza, żeby siać terror w bardzo różnych dziwnych momentach, tak? Że widzieliśmy, jak to wygląda, tak? Po prostu, że jakby oni wchodzą z psami i w tym momencie jakby wszyscy trzymają się po prostu sami siebie i najlepiej jeszcze płotu, tak? Jakby, bo i każdy, kto jest wolnym elektronem, kto się nie złapał kogoś innego, to nie jest w grupie, jest wyciągany, idzie do tyłu, po prostu jest bity, tak? Że jakby to jest niewiarygodnie to wygląda. Jakby te psy, które się po prostu rzucały na ludzi, nie? Jakby absolutnie przerażające widoki. I to się dzieje w tle jakby 15, 20, 40 metrów w głąb lasu za zaporą. I ta dziewczyna była też z Somalii i ona
ja ją jakby, to też jest właśnie, to jest z kolei praca na telefonie, bo ja kiedy nie byłam pod płotem, to byłam na telefonie. I na tym telefonie to nie jest rozmowa wtedy jakby o tym, czy potrzebujesz jakby wody, nie wiem, czystych majtek i suchej kurtki, tak? Tylko to jest rozmowa z kobietą, która została zgwałcona, którą ja wypytuję jakby bez przygotowania, nie? Jakby, owszem, z jakąś tam moją wiedzą psychologiczną, ale jednak bez jakby o szczegóły tego, bo ja jako operator tego telefonu nie do tego jakby byłam przygotowana, tak? A tu rozmawiam z dziewczyną, ponieważ muszę ustalić jakby właśnie kto, kiedy i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że właśnie ona jest z Somalii i mówi mi, że oni mówili w nieznanym jej języku. To znaczy tak, nie był to białoruski, bo białoruski już rozpoznaje. Nie był to arabski, bo Somalijczycy rozpoznają arabski. I nie był to somalijski. Mógł to być jakiś inny bliskowschodni język, ale mógł to być równie dobrze język gruziński, uzbecki i tak dalej. Nie? W sensie jakby, że to mogą być te osoby, tak, które tam się pojawiają jako ci naganiacze, jako ci, którzy jakby wprowadzają ten zamęt tam, tak? Którzy mają albo za to płacone, albo jest im grożone, że muszą to robić, tak? Że tam jest mnóstwo rzeczy robione rękami tych cywili, którzy są w jakiś sposób do tego przymuszani albo zachęcani. Albo na usługach białoruskich albo dokładnie białoruskich służb. Przewodnicy, którzy tak, no więc właśnie przewodnicy są właśnie bardzo często z kraju byłych republik, ludzi. Tak? I to są też osoby, które sieją ten terror w ten sposób. Więc myślę, że był to gwałt kogoś jakby ze strony takiego, byli zamaskowani, mówili w języku, którego nie rozumiem, tak? I jakby ja jej obiecałam, po prostu mówię, bądź tam, jakby trzymaj się jak najbliżej płotu, po prostu, że jak przyjedziemy, żebyś mogła podejść po prostu jakby i się wciągniemy do Polski. I to się nigdy nie udało. Ona jakby zmieniała miejsce i Białorusini też ich przeganiali i ona nie weszła do Polski. I nie wiem, co się z nią stało. Ona w pewnym momencie straciła nadzieję i przestała do nas pisać. I ja nie wiem. Nie wiem, co się z nią stało. Natomiast jakby po 2 dniach ja napisałam w ogóle ponieważ pisałam w tej sprawie do ministra Duszczyka. On wtedy powiedział, że jakby on nie może jakby wchodzić w kompetencje SG i że jakby tych osób tam nie było. Też mówił, Mateusz udostępniał taki filmik dziewczyny, która jakby leżała pod płotem i bardzo źle się czuła i jakby wtedy raz mi pan minister udostępnił jakby ten filmik z ich, znaczy Straży Granicznej, że nikogo tam nie było tak naprawdę, nie? I ja wtedy do niego napisałam, że jeżeli próbuje wierzyć swoim służbom i będzie jakby legitymizował je, to niech przynajmniej tego nie pisze, dlatego że ja mam filmik nagrany z drugiej strony, jak ci strażnicy graniczni jakby patrzą na tą dziewczynę, nie? Przez jej nogi jest nagrany filmik, po prostu jak ona ich widzi, tak? Jakby leżąc pod płotem, więc jakby oczywiście możemy się tak bawić, tak? To ja wrzucę teraz ten filmik, po prostu będziemy się tak bawić, nie? Ale może po prostu jakby niech wyślę tam jeszcze raz patrol. Ta dziewczyna wtedy weszła. I dlatego o tą moją zgwałconą Somalijkę też do niego napisałam. On powiedział, że on już nie będzie wchodził w te kompetencje, że to się tam źle skończyło, jakby tak nie może być, że tak w ogóle, że on jest w ogóle od migracji, że on się w ogóle tym kawałkiem nie zajmuje, bo nie pamiętam. O wiceministrze Duszczyku to może, jeżeli znajdziemy czas, to sobie jeszcze... Tak, ale w każdym razie chciałam jakby tylko to powiedzieć, że jakby naprawdę liczyłam jakby na niego w tym temacie, więc do niego napisałam i on po prostu mi wtedy odmówił i tylko za parę dni mu napisałam, że jakby on nie zrobił nic i ona została po raz drugi zgwałcona. Jakby żeby była jasność, to nie jest jedna taka historia. Jest ich na pęczki po prostu, jakby tych zgwałconych dziewczyn. Tylko dla mnie to było jakby bardzo osobiste, bo ty pytasz ten kawałek osobisty, tak, że jakby to ja z nią rozmawiałam, jakby to ja byłam tą osobą, która jakby zbierała od niej ten wywiad. To ja byłam tą osobą, której powiedziała, że będę po drugiej stronie płotu. Byłam, widziałam się z nią, rozmawiałam z nią i po prostu jej nie pomogłam, tak? I te 14 dziewczynek po prostu jakby, które zniknęły. Może jakoś przeszły. Niektóre z nich były drobne, więc jakby faktycznie jak były takie przejścia jakby z lewarkiem, być może którymś się udało, nie? Ale nie wiem. Jakby one zniknęły z radaru, nic o nich nie wiemy. I nawet jeżeli przeszły, tak, to są teraz w burdelach niemieckich albo holenderskich. I to jest po prostu naprawdę jakby
I mam poczucie, że jakby oskarżam Straż Graniczną, oskarżam rzeczonego ministra po prostu o los tych dziewczyn, ponieważ jakby pisaliśmy do nich, wysyłaliśmy informacje do wiadomości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do Biura Wewnętrznego Straży Granicznej, do Polskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? Że to są naprawdę na niemalże 100% ofiary handlu ludźmi, tak? Jakby je trzeba stamtąd zabrać, dać nawet do zamkniętego ośrodka dla ich bezpieczeństwa, tak? I jakby prześledzić całą drogę tego handlu tym, nie? Że to po prostu to trzeba zrobić, tak? Jakby, tak, to po prostu będą jakby kolejne Somalijki, które będą się pojawiały pod płotem, będą znikały, jakoś będą przeprowadzane albo nie, albo będą gwałcone pod tym białoruskim płotem, albo będą gwałcone już w Niemczech, tak? Po prostu jakby spłacając długi swojej rodziny za ich podróż. Po prostu i za to, więc oskarżam te osoby, które jakby nie reagują, mając te informacje od nas o współudział w handlu ludźmi. Reasumując, dla mnie to, że jest droga, wypracowaliśmy ją, wchodzi kilkanaście osób nieletnich i potem nagle jest taka bezradność, że jakby ta ścieżka się zamknęła. Już się zamknęła, już więcej takich osób w ten sposób nie wejdzie, a wydawało mi się to takim, że ojej, współpracujemy, że jakby ze służbami, że jakby robimy to po prostu na legalu, tak, że to są osoby jakby te szczególnie wrażliwe i dzieje się, nie? I jakby i to, nie? To było bardzo wykańczające, że po prostu jakby ta moja Polska w tej jakby już powyborcza po prostu jest równie okrutna. Jest równie okrutna. Patrzę po prostu na tych ludzi i mogę im powiedzieć tylko I'm sorry. Nie? W ogóle jak wygląda ten stan emocjonalny człowieka pełniącego dyżur na telefonie alarmowym po godzinie, po dwóch, po trzech, kiedy jest się bombardowanym takimi wiadomościami i się ma pełną świadomość tego, o czym przed momentem powiedziałeś. Najgorzej jest pisać ludziom, nie pomogę ci. Tego jest bardzo dużo, nie mogę ci pomóc. Ale jak ty się czujesz jako ty, jako Agata? Jakie emocje tobą targają w takich sytuacjach? Wiesz co, teraz to jest taka smutna rezygnacja, ale wtedy było bardzo dużo gniewu. Bardzo dużo gniewu, takiego po prostu jakby, jak to jest w ogóle możliwe, nie? Jak to jest w ogóle możliwe, że ja stoję w takiej bezradności przed komendantem i on jakby patrzy na mnie z obojętną miną, taką lekko kpiącą i ma mnie w nosie po prostu. Mówimy o ludzkim życiu, nie? Że po prostu tak naprawdę mam ochotę, nie? Wziąć i po prostu nim potrząsnąć, tak? Po prostu walnąć go w twarz, żeby się otrzeźwił, nie? Ja oczywiście nie mogę tego zrobić, to jest jakby funkcjonariusz na służbie. I on po prostu może w twarz do mnie mi kłamać, a ja nie mogę zrobić nic, nie? Więc jakby dużo takiego poczucia bezradności i takiej wściekłości, z którą nie ma co zrobić, nie? Można wyjść do lasu i krzyczeć. Ja o to pytam, bo pamiętasz, jak ja miałem też dyżur, no to ja tam po kilku godzinach mówię, hej, ja już nie dam rady. No pamiętam ja też... już nie dam rady, potrzebne są zmiany. Że się pokłóciliśmy na przykład i że to był jeden z tych razów, kiedy na ciebie krzyczałam. Nie? Jakby i no to jest właśnie to, jakby, że gdzieś to trzeba właśnie, że gdzieś to trzeba wykrzyczeć, nie? Że to też jest to, że jakby po prostu ja nie nakrzyczałam na pana komendanta, no to nakrzyczałam na Piotrka, nie? To też jest jakby jeden z tych kosztów, tak? Że pojawiają się napięcia i gdzieś je trzeba wywalić. Tyle, że wiemy, kiedy to jest spowodowane tym, że po prostu naszą bezradnością, bezsilnością, tym bombardowaniem i wiemy, jakie mamy intencje. I tak, więc to się da wyczyścić, nie? Czasami szybko, czasami trzeba trochę czasu i ochłonąć, ale myślę, że no, też sobie założyliśmy, nie? Ten rodzaj jakby zaufania i tego, że wiemy właśnie, jakie mamy intencje, tak? Że jakby
to jest istotne, tak, że jakby potem 3 głębokie wdechy, dzień ciszy i słuchaj, no jest tak i tak, nie? Czyli trafiłem z tym momentem, jeżeli chodzi o to, co wpłynęło między innymi też na ciebie bardzo mocno, czyli ta wiosna, te zgłoszenia, to o czym przed momentem powiedziałaś. No a lato i początki jesieni, no to ja byłem sam w szoku. Tak, bo wtedy się... To, co ty robiłaś, patrząc na to, co robiłaś w lesie. Tak, bo wcześniej było tak, że znacznie więcej byłam na alarmówce. Jak przyjeżdżałam, czasami miałam dyżury, że tak powiem, na południu. No ale mieszkam na północy, tak? A potem w lecie ruch się przeniósł na północ. I nagle było tak, że ja mam po prostu ludzi codziennie jakby w okolicach domu, 4-5 kilometrów, 10 kilometrów i po prostu jakby, więc to było zgłoszenie za zgłoszeniem. No więc jakby... Aż o takie zaangażowanie. No, nie podejrzewałem ciebie, bo byłaś nie do zdarcia. Śmiałem się, że drugi leśny. Po prostu wciąż w lesie. Chyba aż tak nie było, ale faktem jest, że potrafiły być po 4 wyzwania dziennie, po prostu jakby człowiek przychodził, przepakowywał się i tak dalej, i tak dalej. Dla kogoś, kto pali tyle papierosów. Takie natężenie. Więcej jest palących niż niepalących pośród aktywistów, jakby wiesz, to niestety, no to tak wygląda. To jesteś człowiekiem ze zdrowym, zdrowym trybem życia, no ale jakby u nas, wiesz, na poszukiwaniach przerwa na fajkę też jakoś nie jest jakimś standardem była. A jeżeli chodzi o poszukiwania, to no chyba też takim momentem, który miał duży wpływ na ciebie, były poszukiwania w sumie Abdul Karima z Jemenu, ale podczas tych zbiorowych poszukiwań odnaleźliśmy Abdiego z Etiopii i ty tam dyżurowałaś przy zwłokach. I przeprowadzałam tam policję. I byłaś przez długi czas sam na sam. Z ciałem. Z ciałem Abdiego. Tak, ale to był przełomowy moment, ale to jakby postrzegam w ogóle w kategoriach takiego doświadczenia duchowego, wiesz? Bo ja po prostu tam siedziałam i był taki moment, kiedy ja miałam poczucie, że jakby odbywam tą drogę z Abdim, tak? Że jakby ja poczułam jakby właśnie takie zimno w kościach i w ogóle i jakby miałam takie poczucie, że jakby właśnie odtwarzam tą jego ścieżkę, tak? Jak on tam po prostu szedł już w pewnym momencie na czworaka i schował się do tego wykrotu on umierał leżąc z głową w ten sposób na południe, to jakby, więc myślę, że jakby może oczekiwał stamtąd słońca. Moje zostanie tam to jest takie trochę czuwanie i dla mnie to było takie chyba, że po raz pierwszy w życiu jakby tak doświadczyłam tego, że są te takie rytuały właśnie, że się czuwa przy zwłokach, że się odprowadza. Miałam takie poczucie, że jakby uczestniczyłam w odprowadzeniu Abdiego, że jakby że zebrałam te ostatnie momenty i go jakoś tak odprowadziłam, tak? I to było rodzaj doświadczenia duchowego. Tego się nie da opisać po prostu, nie? Jakby natomiast mówię, że miałam taki moment, kiedy ja po prostu to w jakiś sposób czułam w ciele, nie? Ten chłód, ten lęk, to takie jego czołganie się. A potem jeszcze znalazłam jego telefon, co jest w ogóle absurdalne, bo ten telefon był dużo dalej i wyglądał po prostu jakby leżał na trawie i się świecił. Znaczy po prostu w drodze powrotnej, jak już jakby policja przejęła to ciało i tak dalej, w drodze powrotnej do miejsca zbiórki, bo już jakby nie dołączałam do poszukiwań, bo stwierdziłam, że po prostu próbując dołączyć do poszukiwań mogę się zgubić i głupio by było, gdyby poszukiwania musiały szukać mnie. A jakby jak wrócić do miejsca zbiórki już wiedziałam. Bo też minęło sporo czasu, więc tak naprawdę ja nie wiedziałam, ile jakby ta grupa przeczesała i dalej. I już tam czekałam. No i właśnie po drodze na łące leżał telefon. Ale on tak leżał i zaświecił mi w słońcu. Po prostu nie był zakopany ani nic. Przypominam, że jakby Abdi był szkieletem jakby i my go znaleźliśmy 16 lutego. To był początek grudnia. W grudniu 2022. Był poszukiwany wtedy przez rodzinę. Tak, więc jakby i ten telefon przez 2 miesiące tak leżał.
nie? I jakby miał nawet niezbitą szybkę, taki właśnie, tak zaświecił w słońcu ten telefon. I byłam przekonana, że zgubił go ktoś z naszych ludzi. Po prostu z tej tyraliery, nie? Więc go wzięłam na zasadzie, że włączę, w sensie, że sprawdzę, może coś będzie na ekranie, jakieś zdjęcie czy coś, a jak nie, no to po prostu powiem, słuchajcie, znalazłam telefon, jak ludzie wrócą, nie? I przyszłam na miejsce tej zbiórki, wyciągnęłam ten telefon i zobaczyłam, że to jest w ogóle firma, której w ogóle w Polsce nie ma. Tekna albo Tekno, nie jestem pewna. I zaczęło do mnie docierać, że jednak to jest możliwe, że to jest jakby telefon jakby kogoś, nie? Uchodźcy. Ale też jeszcze, to nie było tak, że w pierwszym momencie pomyślałam, że jego, bo to było za daleko. To nie było 5 metrów, 7 metrów, ale... Z czasem udało ci się odtworzyć. Tak, ale potem skojarzyłam, że tam był pusty futerał przy nim, nie? Więc, że to może być jego telefon, ale jakby to w całym tym po prostu jakby po prostu schowałam ten telefon z powrotem i tak, no i potem udało nam się, nie udało się nigdy uruchomić tego telefonu, ale udało nam się uruchomić kartę pamięci. I zobaczyłam zdjęcie Abdiego. To był jego telefon, i to była wtedy cała ta procedura, bo tam leżały te rozsypane zdjęcia, tak? Więc to było podejrzenie, że to jest ta osoba. Ty właśnie wiedziałeś, że on był poszukiwany. Ja w tym telefonie jakby znalazłam no właśnie te zdjęcia, które potwierdzały, że to jest ten sam chłopak. Więc, że to jest jego telefon. No i to się wszystko składało w całość. To powiedzmy może, że przy Abdim było właśnie jedno takie zdjęcie wydrukowane. Takie zdjęcie do dokumentów, tak. Tak. Gosia Rycharska jeszcze tego samego dnia powiązała to z Abdim, bo zgłoszenie o jego zaginięciu było w grudniu. Gosia skontaktowała mnie z członkiem grupy, w której był Abdi. Od niego otrzymałem kontakt do brata Abdiego. Do Dariego. Rozmawiałem z bratem i sprowadziliśmy go do Polski na pogrzeb. Tak. Pomogliśmy we wszystkich procedurach i brat Abdiego poprosił o azyl w Polsce i jest mieszka teraz w Krakowie, mieszkał w naszym ośrodku do momentu, kiedy zamknęliśmy ośrodek, mieszkał u nas. Dary jest cudowną osobą w ogóle, bardzo... Przypomnijmy jego imię? Dary Baczew, dokładnie Dary Baczew. Jest po prostu wspaniałym człowiekiem. Myślę, że już niedługo będzie mógł rozpocząć procedurę sprowadzania rodziny do Polski. Bardzo ciężko pracuje. Bardzo ciężko, tak. Bardzo ciężko pracuje. Pracuje od rana do wieczora, jest kurierem rowerowym. I bardzo dobrze przy okazji zarabia. Wiesz, nie wiem, czy bardzo dobrze, ale jakby wiesz, no właśnie jakby odkłada na ten powrót rodziny. Ja z nim rozmawiałem. Tak, czy wiesz, że bardzo dobrze. I tak, wiem, w każdym razie... jeżeli on mówi, że pracując, dowożąc jedzenie, on potrafi zarobić od 6 do 9 tysięcy złotych. No, wspaniale. Ale wymaga to od niego wiele wysiłku. Ale on pracuje od rana do wieczora. To nie jest tak, że on pracuje 8 godzin, tak? On pracuje po kilkanaście godzin po prostu, jakby tak. On ma niesamowitą kondycję. Chce pomóc właśnie swojej rodzinie, tak, swojej ale córce. jest super. To było strasznie ważne, kiedy on jakby zaczął pracować, tak? Bo jakby on tak siedział i marniał. Były też problemy ze względu na charakter jego wizy, żeby on na nią mógł sprowadzić swoich temat, trzeba było zmienić postępowanie jakby na inny rodzaj wnioskowania. A więc dopiero w tej procedurze, jak ją zakończy, będzie mógł sprowadzić tą swoją rodzinę. A ma maleńką córeczkę, znaczy maleńką, 3-letnią, słodziznę taką, piękną żonę. I mają wspaniały kontakt taki, w sensie bardzo... Ja widziałam w ośrodku wiele razy, jak on się tam po prostu chował na ławeczce, mieliśmy taki fajny skwerek. I jak z nimi rozmawiał, po prostu jak jemu się twarz rozpromieniała, jak po prostu jak rozmawiał z nimi na wideo, no po prostu coś pięknego ta relacja, więc... Też zbiera pieniądze na nagrobek. Na nagrobek dla Abdiego. Abdi jest pochowany na cmentarzu w Białowieży. I chciałam jeszcze, powiedzieć, wiem właśnie, że ponieważ nawiązaliśmy kontakt z Derim wtedy już, no to właśnie jak już wiedzieliśmy, że to jest ten telefon, no to ja się zastanawiałam nad tym, że powinnam go chyba oddać policji, nie? Ale skoro już mieliśmy tego brata, to się po prostu mówiliśmy, że dostanie go brat do ręki, nie? No bo on był daleko od tego miejsca, więc zasadniczo nie był kawałkiem tego i Dery dostał po prostu
ten telefon i tą kartę pamięci, te zdjęcie. To były jakieś zdjęcia ze studiów Abdiego i muzyka, której słuchał. Także to było jakoś też poruszające. Mnóstwo historii, Agata. Myślę, że chciałbym, żebyś książkę napisała. Też na pewno ważną sprawą jest to, że tam u ciebie w Krakowie, w hostelu, który prowadziła twoja fundacja, też były kobiety z tej granicy, które już rodziły w Polsce. Tak. Tak, mamy dwie dziewczyny z Kamerunu. Jedna urodziła w Krakowie i taka śmieszna sytuacja, że były tam umówione różne opcje i warianty, jak zacznie rodzić, to zrobimy, bo już miała tam opiekę przedporodową i okołoporodową, wiadomo było w jakim szpitalu i tak dalej. No ale mieszkała w hostelu jakby i to było też już tak, że hostel był, nazwijmy to, samodzielny na noc, czyli że jakby my przychodziliśmy i wykonywaliśmy taką pracę bardziej jakby właśnie caseworkingową, administracyjną, ale nie było całodobowej recepcji, bo już w zasadzie był to ośrodek, gdzie byli stali mieszkańcy od pewnego momentu. No więc były tam jakby różne wersje alarmów, co kto robi, jakby Grace zaczęła rodzić. No i w ogóle żaden z tych, ostatecznie nic nie wypaliły. Akurat było tak, jak nie A to B, jak nie B to C. Cały ten łańcuch nie wypalił, bo akurat zaczęła rodzić w takim momencie, że w ogóle się wszystko nie poskładało. I Andrzej, wiceprezes fundacji, po prostu spakował się i pojechał zawieźć Grace do Rozedzia i prawie się skończyło tak, żeby z nią wszedł na tą salę, bo ktoś się pytał, czy on jest osobą, która będzie towarzyszyła w tym porodzie. Jakby Andrzej na widok krwi mdleje, więc jakby wycofał się z tego, no ale jakby w ramach tej dektoryjki w ogóle było później tak, że śmialiśmy się, że dziecko Grace dostanie na imię Andrzej, ale nie dostało, ponieważ urodziło się dziewczynką, dostała na imię Wiktoria. To jest jedna z naszych dzieci z tej granicy. Drugie urodziło się w Białymstoku, więc już jakby jako niemowlę przyjechało do nas, jakby urodziła się w szpitalu w Białymstoku. Urodził się, to jest Godwin, syn Thatcher, i tutaj też jest taka historia. Thatcher, wyruszając tutaj, była w ciąży i zostawiła swoją córkę pod opieką przyjaciół, nawet nie do końca rodziny, bo jakby ona bardzo dużo rodziny straciła, to też jest bardzo traumatyczna historia. I w tym męża, ojca tych dzieci, nie? I ona zostawiła tą Lulu tam pod opieką i teraz... Tam, czyli? W Kamerunie. I teraz dosłownie 2, może 3 tygodnie temu zanosiłam z Thatcher ostatnie dokumenty do Urzędu do Spraw Cudzoziemców i ma pozwolenie na przywiezienie córki jakby i będzie leciała do Kamerunu po Lulu, bo ona już jest tutaj, jakby ma ochronę. I w ogóle Duduś, bo taką ksywkę ma Godwin. Thatcher też tak do niego mówi Duduszu. Godwin już zaczyna mówić jakby polskie słowa, chodzi do polskiego żłobka, Thatcher pracuje i będzie niedługo jakby miała też Lulu. Lulu ma na imię Lukrecja, tylko Lulu na nią mówią. Więc jest Lulu i Duduś. I naprawdę są już tutaj fajnie po zagospodarowani. Ona wynajmuje takie malutkie mieszkanko, ale z ogródkiem, także ten Godwin może wyjść po prostu i się bawić, taką mikropiaskownicę. Więc to jest piękna historia, nie? Gdzie już jesteśmy, nie? No ale było strasznie. Ona ze strasznych rzeczy uciekła, tak? Grace, ta młodsza dziewczyna, też uciekała, jakby została pobita, bardzo, bardzo pobita, ponieważ ona była frankofońska, ona jest francuskojęzyczna i była w angielskiej części Kamerunu po prostu, nie? Jak się tam zaczęły tarcia, ją złapali i pobili bardzo, jakby miała zniekształcone stopy, tam jakby to się długo leczyło. Już się do jej matki i powiedzieli, że jakby jeżeli nie znikną, to następnym razem oni ją zabiją, nie? I oni uciekli, tak, ale uciekli, w sensie nie mieli nic w tym Kamerunie po prostu, nie? No było tak, że po prostu nie uciekli, jakieś tam wujka się zatrzymali, jakaś po prostu taka trudna historia. Ona po prostu uciekła, była najmłodsza i wyruszyła w tę podróż. Ta ciąża jej się trochę przydarzyła po drodze.
Był tata, ale jakby teraz już przestał być. Nie znam tej historii, jakby jakie tam się wydarzyły rzeczy. Czy to wszystko jest niezwykłe i to, że to spinasz i że to też jesteś częścią tej historii, to bardzo ważną. Jeszcze w trakcie tego naszego spotkania chciałbym poruszyć temat, który też nas poróżnił w trakcie... O nie, wiedziałam, że to się stanie. No. Ale spokojnie, Agata. No. Jeżeli nie możesz, nie mów. Dobrze, ale będę chciałbym, żeby nasi gry. widzowie, tak, i słuchacze mieli świadomość, że też takim punktem, który nas mocno poróżnił, był artykuł Małgorzaty Tomczak w Gazecie Wyborczej, gdzie twierdziła, że wytwarzaliśmy fałszywą narrację na temat tego, co się działo na pograniczu, że widz Zielonej Granicy Agnieszki Holland, czy czytelnik książki Mikołaja Grynberga Jezus mieszkał w Polsce, po przeczytaniu, po obejrzeniu, umarł w Polsce, przepraszam, po przeczytaniu tej książki, po obejrzeniu filmu, jeżeli wstanie z kanapy, przyjedzie na pogranicze, to nie zobaczy tego, co zobaczył w filmie, czy o czym przeczytał w książce Jezus umarł w Polsce. Małgorzata Tomczak powoływała się na ciebie. Byłaś dla niej taką osobą, która uwiarygadniała jej przekaz, towarzyszyłaś jej w Radiu Tok FM. Małgorzata Tomczak, która ostatecznie po wielu próbach wymigania się od rozmowy ze mną, jednak ta rozmowa się odbyła, została przez nią zablokowana, ale też chciała, żebyś to ty brała udział razem z nią w rozmowie ze mną na temat jej artykułu. I tak już z perspektywy tego czasu, od momentu ukazania się tego artykułu, od też obserwacji, jak polski rząd prowadzi strategię migracyjną, jak oceniasz w ogóle ten artykuł, postawę Gośki Tomczak? Pytam dlatego, bo byłaś częścią też tego, co się wydarzyło później w związku z tym artykułem i jak autorka też skorzystała z twojego doświadczenia, z twojego zaangażowania w sytuację na pograniczu polsko-białoruskim. Wiesz, nie będę tu wchodziła w prywatę, ale z wiedzy, którą posiadam, bardzo oględnie mówiąc, nie skorzystała jakoś specjalnie z tego artykułu, z wyjątkiem tego, że teraz dostała Grand Pressa. No jakby inna rzecz, czy Grand Press jest nagrodą, biorąc pod uwagę różne historie wokół niej, jest jakąś, jest tą nobilitacją, czy nie, to też pozostaje wątpliwe. Natomiast to faktycznie jakby z całą pewnością jakby opiniotwórcze jest to, że jakby ten artykuł został zauważony, tak, i nagrodzony. I to jest po prostu o innym kawałku rzeczywistości niż nasz, jak dla mnie. I ja to strasznie chciałam powiedzieć, jakoś, żeby to było usłyszane, że jakby ona chciała i próbowała pokazać pewne mechanizmy, które naprawdę się tutaj pojawiły, bo jakby naszą rolą z perspektywy jakby aktywistycznej nie jest pokazywanie, o ile w ogóle mogę mówić sobie w kontekście jakby osoby aktywistycznej, no bo właśnie o to chodzi, że mnie to gdzieś tam też uwierało. Ale że jakby naszym celem jest pokazanie właśnie takich historii, jak to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, tych pojedynczych historii konkretnych osób, które które opowiadają o tym jakby, no właśnie, to nie jest tak, że to są jakieś hordy, że to coś tam, tak? To są tacy ludzie, którzy mają takie historie i my wam je pokazujemy, tak? Jakby i to przeciwko takim ludziom jakby występuje rząd i robi im krzywdę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakiś nasz kawałek narracji, tak? Natomiast jest też kawałek narracji, który jest bardzo istotny. Ja to chciałam jakoś naświetlić, tak? Co dalej?
co dalej, tak? Że jakby my jesteśmy uwięzieni w tym kawałku, ponieważ imperatyw moralny jest jakby tutaj bezwzględny, tak? Ratujemy ludzi na granicy. To jakby ja tu nie mam jakiejkolwiek wątpliwości, tak? Jakby natomiast ponieważ nie mam komu, zwłaszcza teraz, kiedy straciłam ośrodek, oddać tych ludzi dalej, tak, żeby jakby oni w tej Polsce budowali swoją przyszłość, to oni będą faktycznie znikali, tak? To jakby to będzie dawało efekt jakby tego przekonania o nadużywaniu prawa azylowego, bo jak się kogoś w Polsce nie chce, to on z niej ucieknie, nawet jeżeli podjął decyzję wcześniej, żeby w niej zostać, tak? I jakby ja trochę chciałam o tym, tak? Że to jest tak, że dziennikarsko to jest prawda, to są takie i takie tysiące, tacy ludzie, jakby takie szlaki. I teraz jest tak, tu powinno być ABW, tu powinien być CBŚ, tu powinien być Interpol, tu powinna być Straż Graniczna, tu powinien być program integracji i tak dalej, i tak dalej. Nie da się o tym wszystkim mówić tylko z perspektywy tego popchu i tego po prostu, że ci ludzie są biedni w tym miejscu. W tym miejscu są biedni i potem możemy jej oddać sprawczość i mnóstwo rzeczy tu można zrobić i tego się nie robi i o tym się nie rozmawia, tak? Nie rozmawia się też o wątpliwościach, a wątpliwości mamy wszyscy, tak? Mamy je. Jak gdyby, żeby była jasność. I to jest to, co ja chciałam, żeby wybrzmiało i cieszyłam się, że tam wybrzmiało, bo jakby miało być o zaprzestaniu takiej jednostronności, bo my, w sensie aktywiści mają pokazywać ten jednostronny kawałek. Od tego są, bo to jest ich rzecznictwo, tak? Ale dziennikarze dostawali od grupy aktywistów tylko to, tak? Tylko taki kawałek i tylko jakby, w sensie nie mieli dostępu do pełnych informacji, które by na przykład tą historię robiły mniej rzewną. Ale pytanie kwestią dziennikarza, bo też o tym mówiłaś. Tak samo i moją jako dziennikarza jest dotarcie, pokazanie dwóch stron. I ja w ogóle nic nie mam do tego, o czym mówisz, do takiej idei, do dyskusji, do debaty. Co więcej, sam w takich debatach brałem udział. Tak, ale jakby... Ja mam jedną rzecz. Ja mówię o jednej rzeczy. Jeżeli pisze się o pushbackach i w jakiś sposób się też się usprawiedliwia, bo nawet tak odebrali to pracownicy Gazety Wyborczej, ja na przykład... jeżeli się opisuje ten mechanizm pushbackowy, nie wspominając o tym, czym się kończy, jakie powoduje efekty. Oczywiście. Jeżeli nikt z czytelników nie mógł przeczytać imienia i nazwiska żadnej ofiary wywózki. Jasne. Jeżeli tą gazetą, tym artykułem wymachiwali z mównicy sejmowej Matecki, tak, Morawiecki. tak było. Ze zdumieniem wielu z nas przeczytało wyznanie, to chyba było w Gazecie Wyborczej, dotyczące tego, że dziennikarze Gazety Wyborczej przyznali się do tego, że opowieść o śmierci dziecka na granicy była całkowicie sfabrykowana, była zmyślona. To bardzo smutne, ale zarazem symptomatyczne i chyba wystarczy za cały komentarz dotyczący granicy, muru, zapory na granicę. Chciałbym wezwać koalicję Donalda Tuska do tego, żeby wszyscy przeprosili żołnierzy, strażników granicznych i ich rodziny za to, że ich atakowali na bazie bardzo często totalnych, zupełnych wymysłów, fejków i kłamstw. Dzisiaj już po wyborach dziennikarka Wyborczej pisze: dziś wiemy, że Aydin nie istniała. Była to jedna z opowieści, którą usłyszeli aktywiści, przekazali dalej. Odbiła się szerokim echem i stanowiła ważną część narracji o dzieciach umierających na granicy, którą utrwala teraz Zielona Granica. Na przykład podczas wyborczej debaty o dzieciach umierających na granicy mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. Wydaje mi się, że nie wiemy o żadnym. Z tej mównicy posłowie, którzy są dzisiaj w koalicji Donalda Tuska, pokazywali zdjęcia dzieci, wymyślone najczęściej. Totalne fejki, które uderzały w Polaków, którzy pełnią służbę do dzisiaj na granicy, w polskich żołnierzy, w ludzi, którzy całe swoje życie poświęcają, żeby bronić między innymi naszych granic, żeby służyć ojczyźnie. Taka parszywa, obrzydliwa narracja jest czymś naprawdę najniższych lotów. Tak było, Jeżeli ale jakby... słyszę od posłów Koalicji Obywatelskiej, że po tym artykule oni już nic nie są w stanie powiedzieć, wytłumaczyć ówczesnemu ministrowi MSWiA Kierwińskiemu, bo już nic nie dociera. Jeżeli tym artykułem zamyka się usta wszystkim, jak to teraz mówi, skrajnie prawno-człowieczym, proczłowieczym osobom, o tym tak mówił Duszczyk, przepraszam, to ten artykuł opublikowany w takiej formie
w kontrze do przekazu Zielonej Granicy, do przekazu Właśnie też... on nie był w kontrze. Jakby dla mnie on nie był... To jest zdanie, że tak, że jakby wytwarzaliśmy fałszywą narrację. Wszystko się zgadza, wiesz? Jakby ja sobie tak myślę, że... Pogrążyło nas. Tak. Tak, ja się z tym zgadzam, tak, po prostu, że tak się stało, on jakby miał odbiór taki, słuchaj, mnie ten odbiór, ja będę szczera, mnie zaszokował, bo ja miałam poczucie, że jakby ja przeczytałam zupełnie inny artykuł, bo tam są takie mocne zdania, ale potem one są jakby rozpracowywane, co dokładnie się wydarzyło, czyli że jeżeli mamy to zdanie, że ta narracja była fałszywa, to potem jest, co dokładnie było fałszywe, czyli czego nie mówiono, albo co jest jakąś wątpliwością. Jeżeli opisywała na co Gośka i się tym chwaliła, że jako pierwsza napisała, że tej dziewczynki, która zaginęła na pograniczu, o której mówiła para cudzoziemców, nie było i nie wspomniała o tym, w jakiej sytuacji powiedzieli o wyimaginowanym, wymyślonym dziecku. Tak, tak, jakby wiesz, więc to jest... Ci ludzie, którzy walczyli tym kłamstwem o swoje życie, bo to była zima, bo to był kilkunastostopniowy Ale ja w ogóle mróz. dla mnie to jest jakby kompletnie usprawiedliwione i jakby... No właśnie, ale tego nie było. ale widzisz, ja powiem ci tak, że dla mnie problemem jest chyba to, że ja czytałam ze swoim filtrem poznawczym i ja dokładnie jakby... ja rozmawiałam wiele razy z Gośką i ja mam poczucie, że ja przeczytałam to, co ona chciała napisać. Naprawdę, nie? Że jakby ona mi powiedziała, że jakby jestem takim właśnie czytelnikiem, że jakby mówię, no ja przeczytałam to i ona mówi, no mi właśnie o to chodziło, tak? Ale jakby w odbiorze powszechnym tak nie jest. I ja to wiem. Bo dziennikarz odpowiada za swoje słowa i za informacje. Oczywiście. Zobacz, teraz rozmawiając z tobą, jeżeli coś tam gdzieś nadmieniamy, to jeżeli ja to wyłapię, to staram się jakieś tło dopowiedzieć. Tak, o czym jest zgadza mowa, się, o kim więc jest jakby, mowa, wiesz, o jakim mechanizmie jest mowa. Ja nie będę, wiesz, nie nadaje się, znaczy powiem ci tak, jakby rzeczywistość pokazuje. Ten artykuł miał oddźwięk bardzo trudny, straszny. Jakby ja to przyjmuję, tak? Taka jest rzeczywistość, tak? Pomimo tego, że jakby ja w nim wyczytałam co innego, ale ja jako jego czytelniczka, ja miałam ulgę, że on wyszedł. Ja uważałam, że jest świetny, rozumiesz? A jednocześnie widzę odbiór społeczny, to co się wydarzyło, jakby jest straszne. Jest straszne. Później i jakby jest moi cezurą. Bliscy, którzy tak. na przykład jechali do Warszawy i ktoś pytał, a co jest z Podlasia? No i co tam się dzieje? Nie, to nieprawda, że tam jest jakaś bieda, jakiś kryzys, bo Wyborcza napisała, że tam nic takiego nie ma. Tak. I jakby mówię, i on się stał takim tym pierwszym krokiem tego, co się potem działo jakby i tego jakby, co mamy teraz jakby całej tej polityki. Zgadza się. To zostało tak użyte i nie wiem na ile cynicznie, a na ile jakby zostało to tak przeczytane. Nie wiem, po prostu nie. Natomiast... No z perspektywy dziennikarza powiem ci, że autor pisząc, tworząc taką treść, domyśla się i wie, w jaki sposób może być odebrana. Właśnie jakby tutaj... I całą jest odpowiedzialnością dziennikarza jest stworzenie tak rzetelnego artykułu, żeby nie dało się go w jakiś sposób nadinterpretować, żeby ten przekaz był Dobra, rzetelny. ale jakby teraz, wiesz, ja nie będę, powiem ci tak, nie chcę z tobą rozmawiać o warsztacie Gosi, jakby, bo po prostu nie czuję się, wiem, więc nie czuję się w żaden sposób jakby uprawniona do oceniania warsztatu dziennikarza, jakby jest nagradzaną... Widzowie, słuchacze teraz widzą. My teraz o tym w miarę jakoś rozmawiamy. Tak. A wcześniej to iskry szły. Tak. Jakby nie czuję się uprawniona do oceniania warsztatu dziennikarskiego, zwłaszcza kogoś, kto jakby jest uznany w jakichś tam kręgach dziennikarskich, więc jakby tutaj, gdzie był jej błąd i tak dalej, absolutnie się nie czuję. Mówię, widzę olbrzymi rozdźwięk, czyli to, co ja przeczytałam w tym artykule i co mi przynosiło ulgę i uważałam, że jest jakby bardzo ważnym etapem do szerszej rozmowy na temat problemu migracji, a tym, co zostało wyczytane, więc jakby... jakie to przełożenie na rzeczywistość? Jakby, tak, i jakby to bardzo wpłynęło jakby na jakby podważenie zaufania do aktywistów, to bardzo wpłynęło na dużo większą łatwość w dehumanizowaniu. Tak jest, nie? To miało taki wpływ. Jednocześnie jakby no właśnie, jakby wpływ to jedno, a fakty to drugie. Jakby z perspektywy faktów tam jakby poza tymi mocnymi zdaniami, co się zgadzam, że one są mocne i ja myślałam, że one tak zadziałają piorunująco, żeby czytać ciąg dalszy właśnie, czyli jakby
fałszywa narracja na przykład, nie? Że to sprawi, że jakby ktoś bardzo dokładnie przeczyta, co to oznaczała ta fałszywa narracja, a jakby niektórzy się zatrzymali na tym i już mieli kłamiecie, nie? I, Czy to było łatwe do przewidzenia? Ale Agata, okay. Rozumiem, w każdym razie jakby wiesz, nie? Więc mam jakby, żeby była jasność, po prostu ja mam jakby absolutnie widzę te oba odbiory, tak? I ja w dalszym ciągu widzę wartość w tym artykule, a jednocześnie jakby w sensie ja dla siebie jako czytelnik dla mnie jest wartościowy i jednocześnie jakby mówię, to, co się zadziało i jaki był jego odbiór społeczny i ze strony właśnie jakby osób działających, jakby oburzonych nim i ze strony tych osób, które nim wymachiwały jako jakimś argumentem własnym, to tylko i wyłącznie po raz kolejny jakby pieczętuje moje poczucie, że ja nie rozumiem ludzi tego świata, nie? Rozumiesz, że mnie by doprowadziły do kompletnie innych wniosków i do kompletnie innych działań przeczytanie tego artykułu, gdybym była ministrem. Więc przeszliśmy chyba już do przedostatniego elementu wątku w naszej rozmowie. Przedostatniego, okej. Minister Duszczyk, z którym wiązałaś wielkie nadzieje, z którym brałaś udział w debatach, zanim został wiceministrem. No i jak ci się podoba? Od razu ci powiem, że nie widziałam jego ostatniego wystąpienia. Słyszałam tylko ubolewania moich znajomych, więc nie powiem o nim nic, bo nie chcę... Nie mogę się odnieść merytorycznie. To zaraz widzowie słyszałam. i słuchacze zobaczą to, o czym mówisz. Ja wysłuchałem fragment, z którego wynikał super idealny, nie wiem, eureka, odkrycie wiceministra, jak zawiesimy prawo do azylu. Jeżeli nie będzie można składać azylu po przekroczeniu zielonej granicy, no to nie będą mieli tutaj prawa pobytu, więc więc ten przepis o tym pushbacku to w ogóle już rozwiąże wszystkim ręce i będzie można odstawiać ich tam, skąd przyszli. Prawa do azylu nie ma, nie możesz wjechać. Wracasz do państwa, z którego przyjechałeś. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków, mieszkańców Polski. A my mówimy o zawieszeniu praw migrantów tylko i wyłącznie. Co zasadniczo i tak się dzieje. Dlatego, że jeżeli nie uczestniczy w tym ratownik, aktywista i tak dalej, no to przecież dokładnie tak się dzieje. Więc jakby tylko chodzi o to, że jakby zrobimy taki plot twist prawny, że po prostu na wyższym poziomie, nie tego rozporządzenia, które jest jakby osadzone w pustce prawnej, bo do żadnego innego aktu prawnego nie pasuje, tylko po prostu jakby wyżej tu sankcjonujemy. Agata, i tyle. Trzeba też powiedzieć, że w kampanii wyborczej bardzo kibicowałaś Platformie. Brałaś udział w Marszu Miliona Serc? Tak, ale nie kibicowała Platformie, kibicowała bardziej koalicji. To nie są w ogóle jakby, głos oddała mnie na koalicję, ale bardzo kibicowałam koalicji już tego 13 grudnia, tak? Miałaś olbrzymie nadzieje. Olbrzymie, oczywiście, tak, jakby jak najbardziej. I ludzie z Polski 2050 i ludzie właśnie z kręgów koalicji i ludzie z Lewicy, których znałam, po prostu tam byli ludzie, którzy się żywo interesowali tematem i stwierdziłam, że jeżeli będą kształtowali ten rząd, no to będzie inaczej, nie? Jak zareagowałaś po nominacji Macieja Duszczyka na wiceministra? Jezu, jaką ulgą. Byłam zachwycona. Myślałam, Boże, taki człowiek... Załatwimy tyle spraw, nie tylko tej granicy tutaj, tylko właśnie tego, że jakby ja prowadząc ten ośrodek nie mam programów, w które mogę wsadzać ludzi, których mam z innych granic, tak, że jakby porozmawiamy sobie o tym, że ja naprawdę wiem, jak integrować ludzi w Polsce, tak, że jakby prowadzimy ośrodek międzykulturowy i żyją tam Syryjczycy, Afrykańczycy, Ukraińcy i to działa, tak, i naszym celem jakby, co też jest bardzo istotne w długofalowej polityce, w przeciwieństwie do innych noclegowni było, ponieważ płaci się za osobodni, więc celem noclegowni jest wypełnienie na maksa i jak najdłużej jakby miejsc noclegowych, tak? Nasz cel był dokładnie odwrotny, usamodzielnialiśmy ludzi. Tak? Więc jakby my wiedzieliśmy, jak to zrobić, żeby w pewnym momencie tego człowieka wypchnąć już do samodzielności. To robiliśmy. I ja myślałam, że w końcu będzie z kim o tym rozmawiać, tak? A nie. Tego w ogóle nie ma. Moje rozczarowanie jest naprawdę jakby bardzo, bardzo wielkie.
to ta niechęć do brania odpowiedzialności za ludzi, którzy nie są mu podlegli, bo jakby Straż Graniczna okazała się już nie być podległa pod to ministerstwo. Na pewno nie jego? Czy jesteś przekonana? No przecież to on się chwalił tymi zespołami ratowniczo-poszukiwawczymi. Tak, a potem jakoś tak Straż było Graniczna właśnie, podlegała pod MSWiA. Tak, ale potem jakoś to było, że to już nie jest w jego gestii, tylko drugiego wiceministra. Straż Graniczna jest jakby... Nie do końca to pamiętam. W każdym razie wiem, że... Znaczy tobie mówił, że to nie jest jego gestia. Że to już nie jest jego działka, tak, że jakby SG to nie jest jego... komunikat. Tak. I potem byłam na tej podkomisji sejmowej do spraw migracji i... No i w zasadzie jakby okazało się, że Straż Graniczna mówi to samo co ja, zmienił się profil uchodźcy, jakby jest to głównie Afryka subsaharyjska, to są zresztą głównie chrześcijanie, a i owszem, no jakby mówi to samo co grzmiał tutaj premier Tusk, czyli że 80% to są mężczyźni między 18 a 35 rokiem życia, dobra, 80%. Pozostaje 20%. Duszczyk, czyli myślałaś, że masz kogoś po drugiej stronie, a okazało się ostatecznie, że... Zupełnie nie. Jeszcze jakby uciekł w pewnym momencie na kolejną komisję, tylko niejawną, więc jakby w ogóle dzięki temu, że była tam Daria Gosek-Popiołek, ona dostała głos i ten głos oddała mi, że mogłam zadać pytania, na które nie dostałam odpowiedzi. Wymijającą i bezsensowną, no więc to w ogóle nie było o czym rozmawiać. Czy twoim zdaniem Duszczyk zakłamuje rzeczywistość, okłamuje społeczeństwo? Tak, niestety tak. To jest dla mnie nie do pojęcia. Mam tak, że jedyne, ponieważ poznałam go wcześniej jako osobę taką, może i nawet bym powiedziała otwartą w rozmowie i taką jednak naukowca, więc człowieka, który sprawdza na różnych poziomach i jakby jedyne usprawiedliwienie, jakie mi przychodzi do głowy, to to, że naprawdę nie wie, naprawdę jest okłamywany i manipulowany w wiedzy, która jest mu podawana, ale z drugiej strony jest to niemożliwe trochę, w takim sensie, że przecież brał udział w tej dyskusji, gdzie mówili ratownicy humanitarni, gdzie mówiły osoby po przejściach na pograniczu. No tak, bo to wysłuchanie, nie? I później, jak dla mnie, to ironicznie potraktował. Tak, ja powiedziała, że muszę teraz powiedzieć taką bardzo niewygodną prawdę. Mianowicie jakby oglądam sobie od czasu do czasu jakby różne debaty polityczne. Nie robię tego często, ale to się jakoś tam wydarza i te dane, o których nie mówi, czy których nie publikuje, czy z którymi dyskusji nie podejmuje minister Duszczyk, nie są danymi jakoś ukrytymi, bo na przykład operuje nimi świetnie Krzysztof Bosak. I to jest przerażające, dlatego że on używa tych danych i tych informacji, że tak powiem, żeby krzewić zupełnie co innego niż ja bym chciała, tak? Ale jednocześnie, merytorycznie, ten facet jest przygotowany. On mówi jak jest w ośrodkach, ilu ludzi w ośrodkach mieszka, jakby ilu operuje konkretnymi danymi, które są dostępne, nie? Nie. No nie, jakby on wykorzystuje jakby część danych, bierze część danych, bardziej mówi o modelach, o tym jak to będzie, jakby tak, nie? Nie o tym jak jest. W Dniu Zmarłych strasznie tam, z mojej perspektywy, pił do grupy Granica i ten jego taki wpis z zafałszowanymi danymi na temat liczby zmarłych w trakcie trwania kadencji Donalda Tuska. Że nie było żadnych, tak? Nie, on napisał, że dzięki jego polityce tej migracyjnej to były 2 zgony, z czego 1 to cudzoziemca pozostawionego samotnie przez grupę, a drugi to zmarły to Mateusz Sitek, polski żołnierz. Tak jakby zupełnie zapomniał, że już po wyborach, gdy rządził w Polsce premier Donald Tusk, w aucie Straży Granicznej zmarł Somalijczyk, Amjad z Syrii też w tym czasie zmarł. W międzyczasie, nawet będąc u siebie, nie wiem czy pamiętasz, otrzymałem informację o zmarłym w rzece. Ostatecznie to najprawdopodobniej Jemeńczyku, a we wrześniu to nawet bez naszych zgłoszeń Abiela z Erytrei
poszukiwała i nadal poszukuje polska policja. Abiel, który utonął w Świsłoczy na oczach Polskiej Straży Granicznej po uprzednim spsikaniu gazem, o czym mówię też w jednym z programów. I to wszystko są też oficjalne dane. I tych zmarłych, jak się okazuje, jest więcej, ale Duszczyk o tym nie mówi. I jeszcze na koniec pytałem, mówiąc o nim, czy czujesz jakąś różnicę, że akurat on jest tym wiceministrem, a byłoby inaczej, gdyby tym wiceministrem był na przykład Wąsik, poprzedni wiceminister z poprzedniej władzy? Nie widzę różnicy. Nie widzę różnicy i to jest strasznie bolesne. I mówię, jakby nie wiem, jakby nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie? Bo jakoś tak sobie myślę, że jakby bardzo poważałam tego człowieka i jest mi trudno jakby, nie? W głowie sobie zrobić takie, że nie, no, że po prostu, że on jakby zrobił taki kompletny plot twist i jest nagle kimś zupełnie innym. Ale, bo to nie o to chodzi, że nie wiem, na przykład nieskutecznie poprawia rzeczy tutaj, bo jakby ja sobie wyobrażam, że jakby wzięcie tego tak szerokiego zagadnienia i jakoś wytańczenie jakiejś równowagi między właśnie humanitaryzmem a brunatniejącą Europą całą, tak, która jakby faktycznie tego ruchu nie chce, to jest trudne, tak, i że tam może być dużo działań nieskutecznych, ale właśnie to, czy pytałeś, no to jest zakłamywanie rzeczywistości, ono występuje, tak, jakby no i to jest dla mnie nie do pojęcia. Nie mam partnera do rozmowy, tak? I jakby ja rozumiem, że ja jestem nikim, jakąś tam sobie kluczeską, tak? I on nie musi chcieć ze mną rozmawiać, ale ja nie mówię, żeby rozmawiał ze mną, tak? Ale są osoby, z którymi można rozmawiać i te osoby nie mają tego partnera, tak? Że jeżeli my się zbieramy jako organizacje, tak? I właśnie jakby następuje to wysłuchanie i tam jest po prostu taki rodzaj reakcji, to mnie absolutnie przeraża. Nie? Bo... I przechodzimy teraz do ostatniego właśnie wątku naszej rozmowy. Jeszcze raz do ciebie. Czy możesz mówić otwarcie o tym, w którym miejscu jesteś, ze stanem też swojego zdrowia fizycznego, psychicznego? Po tym wszystkim, co przeżyłaś? Wiesz co... Fizycznie chorowałam po, że tak powiem, zakończeniu pracy we wrześniu, cały październik i listopad. Chorowałam przede wszystkim fizycznie i również chorowały moje dzieci, łącznie z tym, że przeszliśmy wszyscy krztusiec, mimo że moje dzieci są szczepione. I miałam takie poczucie, że jakoś puszczenie wszystkich napięć, zatrzymanie jakieś takie sprawiło, że po prostu ciało odpowiedziało. Więc to jest jedno. Psychicznie, no... Jeżeli to jest zbyt trudne, to nie musimy o tym mówić. No właśnie się zastanawiam, co chcę i mogę na ten temat powiedzieć. Wiesz co, jest już ciut lepiej, tak? No ale mamy ze sobą październik, listopad, grudzień, tak? Jakby jest niemalże połowa stycznia. I ja się trochę zaczynam jakby względnie zbierać, tak, że na przykład rozmawiam z ludźmi, z tobą rozmawiam w ogóle już którąś godzinę, więc jakby myślę, że jest trochę lepiej, ale było przestrasznie, jakby w takim sensie... Nawet rok temu. Tak, no jakby, znaczy to wszystko jest w ogóle tak, że ja w międzyczasie próbowałam jakby z tymi trudnymi rzeczami, które się dzieją, mimo wszystko uciekać w pracę. To nie była ta ucieczka, która jakby coś mogła dać, tylko jakby po prostu no mówię, w momencie, kiedy przestałam pracować, to po prostu jakby zaatakowało te wszystkie czasy. No i tak to jest, że ja na przykład teraz mam poczucie, że nie umiem, na przykład wiesz, jak ty mówisz o pewnych rzeczach, to są rzeczy, które ja pamiętałam, wiedziałam, nie wiem, jak imiona, jak daty, i mi się to wszystko miesza teraz, nie? Że jakby ja nie mam ani takiej ostrości tych wszystkich sytuacji, takiego, żeby przywołać z pamięci jakby Masz różne wsparcie? fakty.
Mam. Również jakby mam też wsparcie finansowe dzięki wam, dzięki tobie, Mirkowi, Ewie. Po prostu I ludziom, którzy po prostu odpowiedzieli. Założycie mi zrzutkę i tak, to też na koniec chciałam, żebyśmy zrobili. Tak, i właśnie to chciałam powiedzieć i dzięki temu, że po prostu jakby na nie była taka reakcja. W życiu bym sobie nie wyobrażała, że właśnie jakaś zwykła kluczeska, tak jakby w sensie takim, ani nie jakby jakaś pierwszoplanowa postać tej granicy, ani coś. Nie bądź taka skromna. No. Stanie się... Gdyby nie ty, nie bylibyśmy razem jako Popch. Wiele rzeczy byśmy dalej robili po omacku ale to i też jakby nie było... może nie na takiej intensywności. Tak, no ale to też nie żeby to było tak, że wiesz, jakoś, nie wiem, na sztandarach jakby byłam, tak? Chodzi mi o to, że nawet tak medialnie, nie? Raczej się starałam puszczać inne osoby. W zasadzie chyba jedyne takie duże moje wystąpienie medialne, no to było ta konferencja wspólna z grupą Granica, prawda, w Batorym, jakby właśnie z tym pushbackiem, to o czym mówiłeś, nie? No to było moje jedyne wystąpienie, bo zostałam stricte zaproszona ja, nie? I wtedy wystąpiłam jako Popch. A tak to jakby nie byłam jakąś taką osobą, że tak powiem, pierwszoplanową. No, gdzieś tam się pojawiałaś w publikacjach też... Tak, no ale powiedzmy sobie, nie czułam się nigdy, nie, po prostu jakoś taką tą osobą z tych takich właśnie pierwszych... No, jesteś skromna. No nie pokazuj rękoma na mnie. No i... więc naprawdę ten odzew... Ja to robię, wiesz, że to robię z obowiązku. Wiesz, że no słuchaj, no wiesz, że to też z czym się wiąże dawanie twarzy. Znaczy z czym? Kryzysowi. No z tym, że po prostu później ktoś ciebie chce odstrzelić. No tak. Więc jakby no dla mnie to było w ogóle niesamowite. I że dla mnie jest to też takie, że jakby w momencie, kiedy odchodziłam z pracy w Popch, to jedna z rzeczy, które powiedziałam, to takie, że spokojnie, bo ja sobie jakby zawsze coś znajdę, nie? I jakby nie czułam się zagrożona, nie? Że jakby jakoś się szybko ogarnę i po prostu poszukam normalnej pracy, a potem się okazało, że ja się nie jestem w stanie szybko ogarnąć, nie? Że jakby naprawdę po prostu jakby ten mój lęk, nie? Jakby najpierw to chorowanie, a potem jakby taka po prostu studnia, w której się znalazłam mentalnie. Jakby po prostu zaczęłam naprawdę czuć lęk, że jakby po prostu ja sobie nie poradzę, tak? Po prostu, że zaczyna mi brakować... Czy mówiąc o tym, i to jeżeli nie zgodzisz się, to nie mówmy, ale bo to mówisz jak gdyby na podstawie własnej analizy tego własnego samopoczucia. Mhm. Ale ty też jesteś pod opieką specjalisty. No tak, oczywiście, tak. Biorę leki grzecznie. Więc tak. No jakby to jest... To nie jest tak, że to ty sama sobie coś wymyśliłaś nie, jakby to jest zdrowia. Tak. Ale no teraz też jest tak, że jakby biorę znowu jakby większe dawki leków, trochę coś tam się jeszcze zmieniło i ja mam nadzieję, że jakoś, no mówię, że jest lepiej, tak pomału jakoś dojdę do tego momentu, że będę mogła normalnie iść do tej pracy i zarabiać na siebie i na moją rodzinę, no ale jak na razie no mnie to ratuje, nie? W takim sensie, że bym powiedziała nawet, że przewrotnie dzięki temu wsparciu, które dostałam, jest mi łatwiej myśleć o tym, że mogę wrócić do pracy, nie? Że jakby ten paraliżujący lęk, że muszę wrócić, a ja się nie czuję, jakby bardzo pogarszał moje samopoczucie, a to taki rodzaj poczucia bezpieczeństwa, że mam tą poduszkę na teraz, że jakoś mogę po prostu pomału dojść do siebie, bardzo też korzystnie zadziałało, nie? Że mam wrażenie, że jest mi ciut łatwiej. I tutaj jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Ewy Dymek, która jak gdyby koordynuje tutaj to wszystko, całą tę zbiórkę. Dla Mirka Mieniszewskiego, który ciebie namówił do tego, byś nadała twarz i przyznała się też publicznie do tego, że potrzebuje pomocy. Tak. I za to ci dziękuję, że to zrobiłaś, bo jak ja ciebie prosiłam, to się nie zgodziłaś.
Ale tak to jest. Agata, ja ci Wiesz, serdecznie... trochę mnie rozmiękczyłeś, tak? Jakby, wiesz, Mirek już wszedł na ten grunt po prostu twojego wcześniejszego ciśnięcia, więc to też jest tak, że to jest wasza wspólna praca. I ludziom tym wszystkim, którzy wiedzą, jak ważną, niesamowicie ważną rolę odegrałaś i nadal odgrywasz na pograniczu, za twoje poświęcenie, Agata, i nie tylko dla ludzi w drodze, ale też i dla nas. No bo ja sam wiem, to, że w każdym odcinku mojego programu dziękuję Fundacji Wolno Nam, to właśnie tobie. Nie, no wiesz, jakby było tak, że jakby można było, no to jakby po prostu się dzieliło, ale to jest właśnie też jakby tak, że to nie jest jakoś moje, nie? W takim sensie, że to też jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, że jakby ta fundacja to był jakby olbrzymi zespół, gdzie Popch był jednym z projektów i jakby, więc dla mnie był jakby jednym, jakby był w tym ogólnym zespole, tak? Jednym z jakby i to jest po prostu jakaś większa całość, w której robiliśmy razem dobrą robotę, mnóstwo decyzji było podejmowanych razem. Ja nie wiem nawet, czy ty wiesz, ale po prostu przecież dziewczyny z Popchu były notorycznie na zebraniach koordynatorów, tak? Jakby były zapraszane i jakby tam większość decyzji była podejmowana tak, kolegialnie. No i mówię, no właśnie ta fundacja to było coś pięknego. Znaczy fundacja jest dalej, tylko nie zatrudnia już nikogo i jakby sobie teraz próbuje poradzić z tym, że przeszacowała swoją pomoc. Ale jak było, to było fajnie i to było dobre, nie? Jakby... Dużo żyć uratowanych. Tak, jakby... To jest nie do przecenienia. I wszystko też okupione kosztem twojego zdrowia, też twojej rodziny. To jest niesamowite i w ogóle mega ci dziękuję za to, że mogliśmy tak porozmawiać, że mogłem to nagrać, że będę mógł to opublikować. Jeszcze nie wiemy. Najpierw zobaczymy, co tam z tego powycinasz, nie? Mógł... Jak zostawisz tylko, nie, tam czego właśnie napisała, a dłużczyk jest B, to... I będę mógł po prostu pokazywać takich ludzi jak ty, którzy są dla mnie bohaterami. Dziękuję. Dzięki. No ja ci, Piotrek, bardzo dziękuję, bo ja uważam, że też no, tobie się należy, nie? Jakby podziękowanie, bo za to twoją robotę. Odcinku. Co? To w kolejnym odcinku. Nie tutaj jako puentę. Za twoją robotę, bo dla mnie to jest... jak ci powiedziałam, jak dzisiaj przyszedłeś, tak? Że rozmawialiśmy z Mirkiem, nie? Że ty jesteś po prostu tytanem pracy. Spełniasz tyle ról, jakby fiksera, dziennikarza, wiesz, po prostu ratownika. Po prostu łączysz to wszystko w jednej osobie, która ma dokładnie tak samo 24-godzinną dobę i gdyby 5 osób razem wnosiło, jakby wiesz, pracowało i wnosiło do świata tyle, ile ty wnosisz, to by była zupełnie norma taka pracowa, nie? Więc to jest... To też... Trudno mi tego słuchać. Piotrek się wzruszył, ale dziękuję. jakby nie, no to jest zupełnie szczerze, nie? Po prostu jakby na mnie, no, robisz o wiele więcej niż przeciętna wkładu człowieka w świat. Dziękuję. Dzięki śliczne. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. No dzięki. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Found Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania.
twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów należą Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdullah, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Korzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska,
Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Agnieszka, Magdalena Porębska, Hanna Rzadkosz-Florkowska, Olga Karolczyk, Ewa, Leszek Górka, Dariusz Szary, Sebastian Cieśla, Irmina Szkarłat, Agnieszka, Danuta Rakowska, Aurelia Kotkiewicz, Renata Zbierańska, Grażyna Brzozowska, Jolanta Zasadzka, Roman, Piotr, Paweł Stasiak, Elżbieta, Dorka Baj, Stanisław Konieczny, Lesław Kostulski, Anita Głowińska, Groszek, Tamara Kowalewska, Piotrek Jasiewicz, Marlena Fatyga, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt i Jolanta Tomczak. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.